I weszliśmy w to. Weszliśmy to, wiadomo, że nie na samym początku górki, tylko już w pewnym momencie, kiedy górka trwała, ale górka trwa do dzisiaj. I od 1,5 roku kakao i kawa tylko rośnie. Więc mamy nagle 2 nowe grupy produktowe, które już stanowią więcej naszych zysków i obrotów niż mleczarskie produkty, które zaczynaliśmy. Możesz powiedzieć, jakie widełki zarabiają najlepsi? Mogę. Najlepszy trader w zeszłym roku zarobił 11 milionów dla firmy i z tego ma 20% prowizji. To jest właśnie ich sposób na zjadanie płetwali błękitnych. Kooperują grupy po 100 orek, ponad 100 orek, zmieniają się na plecach tego płetwala błękitnego, nie pozwalając mu wypłynąć na powierzchnię, bo każda z nich, nawet w 10 by nie dały rady. Bo żeby 10-15 orek przytrzymało tego płetwala, no to są w stanie robić to przez 10 minut czy 5 minut. Potem się męczą też. Więc kolejne orki podpływają i wymieniają je. Boks, MMA, zapasy. Potem po kontuzjach zacząłem uprawiać intensywnie motocross. Po kontuzjach zacząłem uprawiać motocross. Tak, za dużo kontuzji, muszę zacząć jeździć na motocrossie. Bo miałem dyskopatię w odcinku lędźwiowym. Jak zostawisz motocross, to zaczniesz robić base jumping. Zrobiliśmy kubek dla pracocholików. Tylko im o tym nie mówimy. Pracocholicy są wrażliwi na punkcie tego, ile pracują. Oto wspomniany kubek. Jedyny w swoim rodzaju. Dla ludzi, którzy nie przesadzają z ilością pracy. Czyli dla ciebie. Kup go. Podziękujesz nam później. Aleksander Paciorkiewicz. Cześć. Cześć. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Prowadzę firmę. Firma nazywa się Foodcom S.A. Jesteśmy firmą handlową. Zacząłem prowadzić tą firmę 11 lat temu. No i w tej chwili obróciliśmy kilka miliardów złotych już w tym czasie. Działamy w wielu krajach na świecie, w ponad 100 krajach. Mamy 6 biur. No i rozwijamy się bardzo prężnie. Mhm. Bardzo prężnie. Jak w takim razie, zastanawiałem się, chyba bym, jeśli już zrobiłeś taki wstęp, to wróciłbym na sekundę jeszcze do początków. Jeśli udało ci się rozwinąć biznes do takiego levelu, to jak wyglądały twoje początki? Co robiłeś na początku? Jakie miałeś pierwsze prace? Jak to wyglądało? Pierwsze prace? Tak naprawdę po studiach, jeszcze w trakcie studiów różnych rzeczy próbowałem. I tak kiedyś poznałem takiego, wiadomo, człowiek dochodzi do takiego momentu w życiu, że trzeba zacząć robić coś poważnego, no i co robić, tak? To dużo młodych ludzi staje przed takim dylematem i w sumie chyba najciekawszą radę, jaką otrzymałem, to było takiego Węgra kiedyś na imprezie, który powiedział, węgierskiego biznesmena, który powiedział, że w życiu trzeba próbować wielu rzeczy, wiele srok chwytać za ogon, w końcu coś ci siądzie. Tak, coś ci się nie podoba, to odrzuca. I to była chyba najlepsza rada, tak? Bo wiadomo, rodzice często, czy jacyś znajomi mówią, na przykład studiuj prawo, bądź lekarzem i tak dalej, starają się ciebie kierować, a uważam, że to była najlepsza rada. Spróbowałem bardzo wielu rzeczy, byłem w polityce, byłem asystentem europosła w Europarlamencie, także kiedyś myślałem o polityce. Jak zobaczyłem, jak polityka wygląda od podszewki, no to mnie to zniechęciło. Wiadomo, co ci się tam nie spodobało? Kłamstwo, zakłamanie, udawanie i po prostu jakby działanie dlatego, żeby utrzymać... w polityce najważniejsze jest to, żeby utrzymać władzę dalej, tak? Wiadomo. I to jak miałeś doświadczenie bycia wewnątrz, to dokładnie to tak Ja wyglądało? byłem asystentem europosła, więc tak naprawdę nie byłem nigdy w pierwszym szeregu, tylko byłem po prostu dlatego, że znałem języki, studiowałem za granicą w Anglii i no ogólnie byłem tak otrzaskany międzynarodowo, to trafiła mi się taka praca, ale no jakby nie wczuwałem się tam w politykę. To co było? Był jakiś taki moment, że postanowiłeś odejść, że stwierdziłeś, to jednak nie jest dla mnie? No zobaczyłem, że ten Europarlament to jest jeden wielki tak naprawdę cyrk, żeby gorzej nie powiedzieć. Nie ma tak naprawdę nie ma jakby dużej sprawczości. Większość ludzi tam przyjeżdża po prostu odebrać kasę.
I tak naprawdę tam nie ma, nie widziałem zbyt dużo ludzi ideowych, tak? Tak jak się właśnie mówi o polityce, że ktoś ma jakieś ideały i chce do czegoś dążyć, tam tego nie widziałem. Także jakby wtedy, jak to zobaczyłem, byłem bardzo młody, miałem 22 lata. I jak doszedłem do takich wniosków, to stwierdziłem, że będę biznesmenem w przyszłości, bo przynajmniej w biznesie wiadomo, że chodzi o pieniądze i o hajs. Nie trzeba się ukrywać za jakimiś ideami. Dokładnie. Wszystko jest jest bardziej uczciwe. Tak, nikt tam jakby nie próbuje. No wiadomo, że są jakieś firmy, które próbują się podciągnąć pod jakąś filozofię, pod jakąś politykę, ale z grubsza w kapitalizmie jakby chodzi o to, żeby firma generowała zysk, tak? To jest jakby cel nadrzędny. I każdy sobie zdaje z tego sprawę. Czyli w jakich pracy się na początku imałeś, to jak odszedłeś stamtąd? Jak odszedłem stamtąd. Dawno temu już było. Dawno temu. Na pewno miałem epizod jako barman, byłem activity liderem, to w takiej szkole językowej, która organizowała kursy językowe w Brighton. Byłem takim jakby dzieci tam lat 14-18 miały lekcje i w czasie wolnym miały activities, więc ja tam te activities organizowałem. Jakieś grille, barbecue, wyjścia do kina, spacery po plaży i takie tam inne, w tym stylu. Ale to jest fajne doświadczenie już do pracy z ludźmi, co? Że trochę poznajesz to, jak to się nazywa, taki gość w hotelu, który zabawia ludzi. Poznajesz, nie mogę sobie przypomnieć, poznajesz to, jak zabawiać ludzi, co sprawia, że oni są zainteresowani, co sprawia, że oni są zaangażowani i to ci później pomaga właśnie w takich pracach już typowo sprzedażowych. Tak, ale taka moja pierwsza poważna praca już na pełen etat po studiach, to było we Francji. Pracowałem w takiej firmie, która zajmowała się IT consultingiem. Tak to się nazywało, a tak naprawdę to była... Animator, tego słowa szukałem. Animator, tak, dokładnie. Więc tamta firma, co robiła, zatrudniała ludzi u siebie i potem podnajmowaliśmy ich usługi do dużych firm IT, telekomunikacyjnych i tak dalej. Więc moim zadaniem było pozyskać takiego pracownika, przekonać go, żeby pracował dla nas i potem jego usługi podnająć. To było takie prawdziwe doświadczenie biznesowe, tak? No bo musiałem wynegocjować w miarę niską pensję z tym pracownikiem, po czym z drugiej strony sprzedać go jak najlepiej do klienta i z tego ta firma uzyskiwała zysk, ale to nie był jednorazowy strzał, bo to nie było pośrednictwo pracy, tylko oni faktycznie byli zatrudnieni u nas na umowę o pracę, tak? We Francji. To było koło Nicei, tam jest coś takiego, co się nazywa Sofia Antipolis, to jest takie coś a la Dolina Krzemowa, tylko że we Francji. To jest bardzo fajna praca. Miałem kontakt z takimi ludźmi, jak sam pracowałem w IT, to właśnie oni dogadywali kontrakt ze mną, dogadywali kontrakt z firmą i byłem zatrudniony w tej firmie takiej Umbrella, oni na to mówili. Okej. Jak wylądowałeś w takim razie w tej branży, w której jesteś aktualnie? Przez przypadek zupełny. No właśnie skończyłem tą pracę we Francji, wróciłem do Polski, nie wiedziałem co robić, trochę grałem w pokera, się trochę utrzymywałem, ale jakby po jakimś czasie też mi się to już znudziło. Nie udało mi się wejść na taki level, który mnie satysfakcjonował, a powiedzmy tam doszedłem do poziomu, że zarabiałem te 2-3 tysiące dolarów miesięcznie, ale musiałem to okupować strasznie dużą pracą, bo grałem w nocy, po nocach, w ogóle nie widziałem dnia czasami. Bo jak w nocy grałem z Ameryką, a z Ameryką było najłatwiej wygrywać, no to w ogóle nie widziałem dnia i zaczynałem mieć depresję, po prostu było za ciemno, świata nie widziałem. Także postanowiłem, że wrócę, spróbuję takiej poważnej pracy jakiejś i moja siostra, która studiowała na SGH-u, wysłała mi jakąś wysłała moje CV właśnie do firmy, która handlowała commodities, do firmy tradującej commodities, czyli surowcami. No i wysłałem swoje CV i tak zacząłem w tej firmie pracować. Jeszcze chcę cię zapytać o tego pokera. Długi czas zajęło ci dojście do takiego etapu, żebyś zarabiał 2-3 tysiące dolarów? No, musiałem, bardzo, bardzo dobrze się w tym kierunku wyedukowałem. Przeczytałem, nie wiem, z 15 książek, takich jakby z tipami, jak się z tego utrzymywać. Oglądałem bardzo dużo relacji z turniejów.
myślę, że takie przygotowania to były z półtora miesiąca w wakacje, kiedy miałem dużo czasu, miałem trochę kasy odłożonej. No i tak siedziałem z 8-10 godzin dziennie pracowałem, z 6 dni w tygodniu, no i potem zacząłem grać. Wymyśliłem sobie jakiś taki system, w miarę którym grałem, no i grałem na wielu stołach naraz. Tak zwany multitabling, ale jakby też jak zacząłem traktować poker jako moją pracę, to straciłem trochę do niego serce, bo wcześniej to była taka gra, którą uwielbiałem i grałem z kolegami i tak dalej. A tutaj nagle jak zaczęło to być pracą, to już to nie było to samo. No zwłaszcza gdy rybasz norski, to też jesteś dodatkowo zmęczony, więc nie lubisz tego jeszcze bardziej, no i ta kula śnieżna się napędza. Dokładnie. I przez fakt, że grałem na wielu stołach naraz, brakowało tego aspektu ludzkiego, tego aspektu psychologicznego, aspektu, że siedzisz naprzeciwko kogoś, wiesz, przy stole, patrzysz mu w oczy, starasz się zajrzeć w głąb jego duszy, przeczytać, wiesz, co on tam ma, jaką kartę dzierży przy orderach, czy nie dzierży. I wiesz, i tego nie ma w ogóle. Ten aspekt, albo też przy stole można mówić, tak? Można gestykulować, można wprowadzać, można robić Hollywood, no. Można robić teatr. Można dawać jakieś tipy na przykład ludziom, żeby fałszywe, tak? To wszystko jest dozwolone i tego wszystkiego mi brakowało w internecie, bo było pozbawione tego, to jest po prostu suchy ekran. I nie ma ludzi. A teraz pewnie już powoli będą do tego wchodziły algorytmy, więc w ogóle już nie będzie tego aspektu ludzkiego. Pewnie tak. Zresztą już słyszałem też bardzo dużo było już wtedy, kiedy ja grałem, to było powiedzmy te 12-13 lat temu, już wtedy było bardzo dużo cheaterów, jakieś były grupy zorganizowane, na przykład odkryli taką grupę na PokerStarsie, to była głośna sprawa, która po prostu, wiesz, zorganizowana grupa kilkudziesięciu graczy, ktoś, kto nimi tam, wiesz, sterował, zarządzał i tam miliony dolarów ukradli z PokerStarsa na przykład, także tych cheaterów też było coraz więcej i coraz trudniej. No bo po prostu, wiesz, a nie udało mi się tym systemem, który wymyśliłem, wejść na ten kolejny level, więc stwierdziłem, że wiesz, jakby nie... Trzeba coś innego zrobić w życiu. Więc kolejną srokę zacząłem chwytać za ogon, tak? I jak mówiłeś tam, że w tej pracy, że wcześniej zajmowałeś się pokerem, czy raczej to ukrywałeś? W tej pracy powiedziałem na interview o tym, bo tak właśnie wydawało mi się, że handel, trading musi mieć sporo wspólnego, tak? Z pokerem właśnie też obstawiasz jakiś towar, tak? Jakby tak jak tu obstawiasz rękę, to tu obstawiasz jakiś towar, który kupujesz, żeby odsprzedać drożej, tak? Więc wydawało mi się, że coś takiego to będzie dobry selling point na interview. I zadziałało? No? I zadziałało, tak. Czyli jak znalazłeś się w tamtej pracy, z tego, co sobie słuchałem materiałów z tobą, to takie mocno zauważalne w tego typu branży jest to, że tam jest cały czas zmienne środowisko. Nie jest tak, że zwariowałeś w pewnym momencie od tego, że tam cały czas się coś zmienia, cały czas zmieniają się ceny, klient dzwoni, tutaj się coś zepsuło, tu się coś spóźniło. No właśnie ten aspekt mi się bardzo podoba. To sprawia, że nie ma nudy. Cały czas coś się dzieje i zarówno jakby aspekt jakby techniczny pracy, czyli to, co mówisz, że towar się spóźnia i tak dalej, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest ciągle zmieniający się rynek. To jest niesamowite, to jest pasjonujące. Wydarzenia geopolityczne mają na to wpływ, tak? No, różne czynniki, waluty, pogoda, jest 1000 różnych czynników, które na to wpływa i to się ciągle zmienia i wiadomo, że można do jakiegoś stopnia dużo rzeczy przewidzieć, ale zawsze każdy dzień jest inny, tak? To kocham w tej pracy i to też właśnie opowiadam moim traderom, że to jest fajne. Jak ktoś nie lubi nudy, jak ktoś nie lubi schematu, ciągłego klepania tego samego, to jest fajne, bo po pierwsze rynek się ciągle zmienia, a po drugie cały czas obcujesz z innymi ludźmi, tak? Bo to jest jakby ten aspekt ludzki jest bardzo ważny. To są relacje, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Jak ktoś nie lubi nudy i schematów i powtarzalności, to jest na pewno dla niego praca. Co odkryłeś wtedy, że jest istotne, żeby być dobry w tej robocie? Jak wtedy sam pracowałeś? Pewność siebie przede wszystkim. Trzeba być zawsze pewnym siebie, bo żeby komuś sprzedać coś w bardzo dużej ilości, tak? Czyli tak jak my tutaj handlujemy, to są najczęściej całe kontenery minimum. Klientami najczęściej są fabryki, tak? Fabryki albo sprzedają ten towar, albo go kupują. Także to jest jakby, wiesz, jeżeli przełożyć świat tradingu commodities na ocean, tak? No to my tutaj obcujemy z najgrubszymi rybami, tak? Z ludźmi, którzy są na samej górze. I nawet jeżeli ja sprzedaję masło, sprzedaję na przykład 10 kontenerów masła gdzieś w takiej cenie i cena spada,
to nie znaczy, że od razu konsumenci zobaczą to na półkach, bo to dopiero ma przełożenie, na przykład za 2 miesiące będzie miało przełożenie, albo za 3 miesiące, a ja to jakby muszę mieć rękę w czasie rzeczywistym cały czas. A sytuacja zmienia się w przeciągu minuty. Z minuty na minutę może się zmienić. Jedno wydarzenie. Co to znaczy, że to się zmienia z minuty na minutę? Bo właśnie to też słyszałem i tak się zastanawiałem, jak ceny masła mogą się zmienić z minuty. No, na przykład w momencie, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, rozpoczęła się ta wojna, wiadomo było natychmiast, że łańcuchy dostaw muszą być przemodelowane, że towary, które wcześniej były importowane z Rosji, znaczy, wiadomo, to nie było oczywiste, tak? Oczywiście dużo było przesłanek na ten temat, że skoro taka wojna się zaczyna, no to handel będzie utrudniony, więc od razu to, co zrobiłem, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, to zaczęliśmy badać, jakie towary są importowane z Rosji do Polski. Tak? Dało się to strakować jakimś... Dało się to strakować różnymi tam metodami. No i na przykład taki produkt, co się nazywa monocalcium phosphate, tak? Przepraszam, będę czasami rzucam nazwami po angielsku, bo praktycznie jakby językiem urzędowym w pracy też jest angielski, tak? Więc cały biznes jakby robimy po angielsku. Mamy bardzo dużo ludzi z zagranicy na pokładzie. No i też wiadomo, w biznesie to jest więc często te nazwy nawet nie znam polskich nazw, tak? No i to monocalcium phosphate, wracając do tematu, według statystyk lwia część szła do Polski z Rosji, więc natychmiast rozpocząłem poszukiwania alternatywnych dostawców tego surowca, tak? I zaczęliśmy kupować z Maroka, z Hiszpanii, z Bliskiego Wschodu ten towar. Zaczęliśmy już go kupować, bo wiedzieliśmy, że cena na pewno wzrośnie, tak? Byliście pierwsi? Jeszcze nie zdążyły mocno wzrosnąć te ceny? Myślę, że byliśmy jednymi z pierwszych. Kupowaliśmy wcześniej, cena tony monocalcium phosphate była 450 euro, chodziła w Polsce za tonę, to był tani produkt. Kiedy wojna się zaczęła, my zaczęliśmy kupować za 800-900 euro. Już cena poszła natychmiast prawie o 100% do góry od tych alternatywnych dostawców, żeby za chwilę później sprzedawać za 2,5-3 tysiące euro. I jedna taka akcja, gdzie wszystko to trwało 2 tygodnie, natychmiast wysłałem ludzi, 8 osób latało na spotkania do fabryk właśnie w Maroku, w Hiszpanii i 2 tygodnie później już towar był sprzedany, tak? 2 miliony euro zysku. No właśnie, o to chciałem zapytać. 2 miliony euro zysku. To są grube pieniądze. W 2 tygodnie, tak? I to musi być ciężkie w ogóle obracać takimi kwotami, co? Bo jak robisz deal za jakieś grube setki tysięcy euro, to musi kosztować dużo pewności siebie i odwagi od tych ludzi, którzy u ciebie pracują. I wcześniej od ciebie, jak sam to robiłeś, nie? Jest takie powiedzenie w tym biznesie, że lepiej jest mieć problem niż nic nie mieć. Oni nie mogą się bać. Trzeba po prostu rozpocząć temat. Zawsze, dopóki piłka jest w grze, można zawsze negocjować, tak? Można zawsze troszkę przełożyć odbiory, troszkę coś spowolnić, troszkę coś przyspieszyć. To nie jest tak, że to już to jest jakby proces, to jest wszystko otwarte, tak? To jest handel międzynarodowy. To jest, wiesz, tam nie ma jakiegoś jednego ciała, które nad tym czuwa i wszystkiego dogląda i wydaje dyrektywy. To jest, no mówię, bardzo często zdarzają się skamy. Skamy są, wiesz, notoryczne. Średnio w tygodniu 2-3 razy ktoś próbuje nas zeskamować. I średnio raz, 2 razy do roku komuś się udaje. Zeskamować w jaki sposób? No, najczęściej podszywają się pod firmę, która jest legit, która jest znana, która ma dobre ratingi w firmach ubezpieczeniowych i udają, że są tą firmą. Stawiają bardzo dobre strony internetowe, które udają tamtą firmę. No tak właśnie mieliśmy takich skamerów nie w zeszłym roku, tylko rok wcześniej, co skam był po prostu był perfekcyjny. Profesjonaliści byli, wiesz, na słuchawce, wszystko brzmiało super, wiesz, moi ludzie wiedzą, jak ich sprawdzać, wiesz, rozmawiając z nimi, tak? Wszystko było full pro, stronka była idealna, kasę przelaliśmy, goście, wiesz, zapadli się pod ziemię. Od tego czasu, jak próbowaliśmy, zgłosiliśmy to wszędzie, gdzie się dało, no ale kasa już przeszła przez, wiesz, 30 różnych kont i nie ma ich, nie?
Nie udało się tego odzyskać? Nie udało się. I to już... No tak, w tym momencie wprowadziliśmy takie zabezpieczenia, że w zeszłym roku nikt nas nie zeskamował. Wcześniej wiadomo, te zabezpieczenia też jakby złą stroną jest to, że to trochę spowalnia biznes, bo trzeba bardziej te transakcje weryfikować, więc też downside'em tutaj jest to. Ale skamy też spowalniają biznes. Skamy też spowalniają biznes, no. Także tak, ale to jest po prostu, wiesz, skamy są notoryczne. I jak słyszę o tym, nawet ile polskich firm ciągle jest skamowanych, to po prostu się jakby w głowie się nie mieści. Nie? Jak się w takim razie przed tym zabezpieczyliście? Bo to jest mega ciężko się przejść. Jeśli masz po drugiej stronie profesjonalistów, którzy zrobią wszystko dobrze, to jak się przed tym obronić? No przede wszystkim trzeba bardzo dobrze sprawdzać wszystkie dokumenty. Muszą nam wysyłać oryginały dokumentów i potem potwierdzamy z firmą ubezpieczeniową. Nawet jeżeli to jest przedpłata i przedpłaty firmy ubezpieczeniowe nie pokrywają. Przedpłaty firmy ubezpieczeniowe ubezpieczają sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty, tak? Ale firmy ubezpieczeniowe są też dla nas źródłem wiedzy, bo możemy zamówić u nich taką, wiesz, są swego rodzaju wywiadownią gospodarczą, także uzyskujemy od nich informacje. Potem sprawdzamy, mamy takie strony internetowe, gdzie wrzucamy ich stronę internetową i ona jest mielona i mamy dokładne informacje, czy to jest potencjalny scam, czy nie. Czyli są jakieś takie strony, gdzie się wrzuca i jest głęboka analityka tego, kto założył stronę, kiedy ją założył. Ile było wyświetleń. To jest bardzo ważne pewnie, bo najczęściej duże firmy to mają te strony już od lat, a nie w zeszłym tygodniu. Dokładnie tak. Trudny biznes w takim razie, zwłaszcza obracając takimi kwotami, no i nic dziwnego, że się skamerzy znaleźli, co? Jeśli wiadomo, że obracacie dużymi kwotami, wystarczy kogoś zrobić w konia i pieniądze przychodzą do nich. Dokładnie, no tutaj wiesz, jakby prowizje, które pobieramy, nie są takie duże, bo w commodities powiedzmy średnia marża, na jakiej pracujemy, kupując i sprzedając w danej chwili, czyli tak zwane transakcje spotowe, to jest od 5 do 10%, tak? Jak rynek jest stabilny, nic się nie dzieje. Dopiero dużą kasę można zarobić na czytaniu rynku, na przewidywaniu go, na adaptowaniu się do niego i wtedy można zarobić i 100%, a można i 200%, tak? Tylko trzeba mieć ciągle rękę na pulsie i być gotowym do ataku, tak? To jest esencja. A mogę się cofnąć jeszcze trochę do tyłu. Powiedziałeś, że pracowałeś sam w takiej firmie. Kiedy się pojawił pomysł, żebyś ty robił swoją własną firmę? Dokładnie taką? No pomysł się pojawił, jakby bardzo dobrze mi szło w tej firmie i byłem bardzo, odniosłem spektakularny, szybki sukces. W przeciwieństwie do kolegów niektórych, którzy tam ze mną byli, którzy musieli długo i mozolnie dochodzić do tego, zaczynając, prawda, od jakichś mniejszych ilości, do jakichś tirów i tak dalej. Potem przechodzili na większe. Ja stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia, więc od razu jakby sprzedam swoją osobę jako wielkiego od razu gościa, który jest tam jest tą grubą rybą, tak? No i udało się. Ludzie w to uwierzyli i od razu pierwsze kontrakty, jakie już robiłem, to były kontrakty na 1000 ton. Na 1000 ton oleju palmowego to było 40 cystern, tak? Autocystern. Jedna autocysterna 25 000 kilogramów. To był jeden mój pierwszy albo drugi deal. Drugi deal to był mój, tak? Czyli po jakim czasie pracy? Po jakim czasie? Po 3 miesiącach. Bo wiesz, normalnie jakby dużo ludzi mówi, że w tym biznesie trzeba zaczynać, prawda, zaczynasz od jakichś mniejszych ilości, czasami jest to próba, to na 2, potem będzie cały tir, potem dopiero można gadać o większych ilościach. Ja odwróciłem jakby sytuację i powiedziałem, nie, ja już jestem na tym wysokim bardzo poziomie i nie będę robił mniej niż 1000 ton. I gościu powiedział, okej. Zdziwili się wszyscy w firmie? W firmie znienawidzili mnie natychmiast, tak? Bo wiedzieli, że jakby, wiesz, no muszą się bać o swoje stanowiska, bo oni do takich deali dochodzili latami, tak? Czyli po jakim czasie pracowania w tamtej firmie stwierdziłeś, że może to jednak lepszy pomysł pójść na swoje? Nie robiłem tego dlatego, że tak dobrze mi szło, tylko dlatego, że ta firma, już nie będę podawał, co to była za firma, po prostu obiecano mi dużo, ale nie byli do końca słowni. Powiedzieli, że wiesz, przyjechał gościu z centrali i powiedział, że że wyniki grupy nie są takie dobre, więc niestety nie ma podwyżek, tak? No a ja byłem, wiesz, ja miałem jakby, ogólnie bardzo mi się podobało.
Tak, no i stwierdziłem, że skoro nie są wobec... Dla mnie w ogóle bardzo, bardzo liczy się uczciwość i bardzo liczy się słowność, tak? Jeżeli komuś coś obiecam w biznesie, to tak będzie, tak? Jeżeli dla mnie jakby moje słowo to moja waluta, tak? I ludzie to wiedzą i dlatego mam tak dobrą retencję dobrych pracowników, bo zawsze to, co im obiecałem, tak jest. No kłamstwo ma krótkie nogi. Jak kogoś okłamiesz, to po pierwsze słowo się bardzo szybko rozchodzi i wszyscy będą wiedzieli, że kogoś okłamałeś, a po drugie, no na pewno nie będziesz miał dużej retencji, dlatego, no bo ludzie, kto chce pracować z kłamcą. Dokładnie. No dobra, ale w takim razie odchodzisz... Dużo jest bardzo ludzi, co wiesz, obiecuje bardzo dużo. Obiecuje złote góry, a potem po prostu jak przychodzi co do czego, to no szczególnie w tym biznesie też, tak? Dużo jest bardzo też... W każdym biznesie chyba mi też obiecują cały czas złote góry i przez chwilę się na to łapałem rzeczywiście. Już teraz jak ktoś mi obiecuje złote góry, to mówię tak, dowiedziesz jakiś wynik, to pogadamy. Dużo jest też takich, wiesz, nazywamy ich pianobijcami, dużo jest gości, co opowiadają właśnie, jakich to nie mają kontaktów, do jakich tam nie mogą dojść cen i tak dalej, a potem się okazuje, jak sprawdzasz ich, tak? Mówisz, sprawdzam, kupuję, no to się okazuje, że to było wszystko brednia. Ja w tym przypadku, jak mówiłem ci o tym kontrakcie 1000 ton, jak mnie sprawdzili, no to miałem ten towar i go dowiozłem, bo wiedziałem, że ta firma, z którą gadam, to jest, no to był tam top 3 największy producent na świecie i wiedziałem, że są poważni, no, więc dowiozłem, no. Ale w takim razie, jak zakładasz własną firmę, to tutaj zajmowałeś się głównie sprzedażą i kupowaniem. Natomiast jak zakładasz swoją firmę, to masz dużo więcej dodatkowych rzeczy, których pewnie jeszcze nie robiłeś, więc to musiał być trudny krok przez przejścia z tej pozycji, którą miałeś. Nawet jeśli byłeś to dobry, do wejścia we własny biznes, to jest duży naprawdę krok, tak na głęboką wodę. Bardzo miałem szczęście, że był ze mną mój tata. Pomagał mi od samego początku. Akurat tak się złożyło, że skończył pracę w firmie, w której pracował wcześniej. Akurat w tym czasie, kiedy ja postanowiłem założyć firmę i zaproponowałem, żeby pracował ze mną. On akurat jest moim przeciwieństwem. Zawsze ma wykształcenie ekonomiczne, pracował w finansach, więc akurat tata od początku podjął się rzeczy, które mnie po prostu mierziły i o których nawet nie chciałem słyszeć. Papiery, faktury, tabelki i tak dalej, także... Typowa osoba z ADHD, po prostu jak widzi tabelki, nie. Tak. Dokładnie. Także miałem szczęście, także tata był pierwszy, no a potem wiesz, było coraz więcej ludzi, coraz więcej. W tym momencie mamy 200 osób prawie, tak? Z tego, co też wspominałeś, to pozyskiwałeś inwestorów na tą firmę, że to nie było tak, że ona jest finansowana cała z waszego budżetu, więc to też nie musiało nie być proste, jeśli zakładasz biznes, no i teraz mówisz jeszcze, słuchajcie, potrzebujemy inwestorów, zainwestujcie w nas. Na początku, zanim jeszcze szukałem inwestorów, to próbowałem modelu brokerskiego, czyli takim byłem po prostu pośrednikiem, który łączył dwie strony i po prostu potem fakturował te strony za swoją usługę. No ten model ma bardzo krótkie nogi, bo bardzo od razu wiedzą, kto jest drugą stroną, więc zaraz próbują cię obejść. A poza tym jawne są ceny zakupu i sprzedaży, więc nikt nie godzi się tam na dużą prowizję dla brokera. Mhm. Ale ponieważ już jako ten broker zrobiłem sporo dużych deali, no to już jakby zacząłem być znany w branży i to pozwoliło mi pozyskać inwestora z branży. Mhm. Tak. Trudne było pozyskiwanie inwestora? No akurat powiem szczerze, że udałem się z tym, to nie było tak, że chodziłem, wiesz, w ciemno i na pałę szukałem, tylko po prostu wiedziałem, że jeżeli ktoś ma być moim inwestorem, mam z nim współpracować, to musi być ktoś z czołówki, ktoś, kto jest szanowany i tak właśnie było. I też nie musiałeś tego aż tak bardzo sprzedawać do tego, bo ta osoba pewnie rozumiała doskonale branżę, co? I też robiłem z nią wcześniej biznesy jako broker, tak? Czyli już wcześniej robiliśmy biznesy i po prostu potem zaproponowałem, słuchaj, w tym modelu, który robię, nie mogę dużo zarobić, jak będę miał kasę własną, żeby tym obracać, czyli brać towar na własną rękę, to będę mógł zarobić duże pieniądze
Właśnie nad tym się zastanawiałem, bo już sam wspomniałeś o tym, że jakby klienci mają tą intuicję, żeby obchodzić brokera, więc nad tym się zastanawiałem, czemu ci klienci sami nie dzwonią do tych firm, które dostarczają, tylko dzwonią do ciebie. No z różnych powodów. Albo go nie znają, nie umieją robić dobrego researchu, albo nie mają problemy z językami, albo no, różne są. Albo na przykład nie lubią się z daną firmą. Tak, czyli na przykład są... Czyli dostaną gorsze stawki? Jest jedna mleczarnia, bo to już nie są mleczarnie takie, że pojedyncze. Masz te Mlekowite, Mlekpol, Polmlek, one to są, każda z nich ma po 20 fabryk w tym momencie. No i na przykład bezpośrednio ze sobą rywalizują, więc się nie lubią, ale na przykład jedna w danym momencie ma nadmiar mleka, a druga ma niedobór, no to sami ze sobą nie zrobią, tak? Ale jeżeli ten towar przejdzie przeze mnie, to już wszystko to jest okej. Różne są scenariusze, ale no, jest miejsce w Europie, w tej branży jest miejsce dla traderów. Ty ufasz tym firmom, od których kupujesz? Jeździsz tam na miejsce, sprawdzasz, z kim robisz biznes? Ja już, wiesz co, nie chcę być arogancki, ani ja już po prostu nie mam czasu na takie rzeczy. Mam w tym momencie, na dzień dzisiejszy 110 traderów, tak? Z tego 70 jest na plusie, 40 to jest inwestycja, więc ja jakby już ograniczyłem, ogólnie mamy prawie 200 osób, więc ja ograniczyłem liczbę ludzi, z którymi mam kontakt do 15, bo inaczej to jest niemożliwe, żeby firma się rozwijała. Próbowałem kiedyś być takim szefem, który wszystkim się zajmuje, ale to się nie sprawdza. Już dochodziłem raz do 120 pracowników, do 130. To statko jakby się rozpierzchało. I jedna osoba nie jest w stanie tyle ogarnąć, więc musiałem stworzyć taką strukturę. Dokładnie. Trochę się wyedukowałem na ten temat, poczytałem o tym, że właśnie średnio, najczęściej jak firma się rozwija, jak dochodzi do momentu między 70 a 120 pracowników, to najczęściej statystycznie albo firma się bankrutuje, albo się zmniejsza z powrotem, bo najczęściej jest jakiś w miarę charyzmatyczny założyciel, który w pewnym momencie wszystko mu się zaczyna rozjeżdżać. I nie jest w stanie stworzyć struktury, nie jest w stanie stworzyć tej szyi, która może sprawnie zarządzać całą maszyną. No kiedyś ja brałem udział w rekrutacji w każdym interview, w zwalnianiu każdego pracownika, w zatrudnianiu każdego pracownika. Teraz mam od tego ludzi po prostu i też już mam w dziale handlowym też mam strukturę. Są dyrektorzy, są senior traderzy, tak, żeby wiesz, mam jak 110 traderów, no to potrzebna jest cała struktura, żeby to ogarnąć. Jak wyrobiłeś sobie w takim razie tą umiejętność budowania tej struktury? Bo to jest trudne właśnie. Dochodzisz do pewnego momentu i okazuje się, że już w ten sposób, jak do tej pory działałem, już nie mogę działać dalej, bo to po prostu przestaje działać. Więc musisz powoli zacząć oddawać rzeczy poszczególnym ludziom i musisz zaufać, że oni zrobią to dobrze. Dokładnie. To jest to, co powiedziałeś. Trzeba zaufać. Trzeba nauczyć się ufać ludziom. Żeby ludziom zaufać, no to trzeba poddać ich szeregowi testów na przestrzeni jakiegoś czasu. Wiadomo, że nikomu nigdy można w biznesie w 100% zaufać, no ale trzeba w końcu komuś zaufać. I trzeba oddelegować odpowiedzialność na te osoby. Tak? To one muszą zacząć być odpowiedzialne. Nie mogą za każdym razem, z każdą ważną decyzją, z każdą jakąś rzutką decyzją przychodzić i pytać się o zgodę. Więc musiałem wyznaczyć jakby zasady, kto za co jest odpowiedzialny, poukładać wszystko i przede wszystkim wyszkolić tych liderów. Tak? Musiałem nauczyć, jak zarządzać ludźmi, jak być liderem, jak prowadzić, jak to jest być odpowiedzialnym. Tak? Że oni muszą podjąć decyzję. Decyzja należy do ciebie, tak? Nie przychodzisz z nią do mnie. I wiadomo, niektórzy się sprawdzili, niektórzy nie. Niektórzy, którzy teoretycznie nie rokowali, jakoś nie byli jakby jacyś, może nie to, że nie rokowali, ale może nie widać było u nich tych zdolności przywódczych na początku, nagle okazało się, że są super i że stanęli na wysokości zadania, tak? I super to było. Z kolei byli też tacy, którzy wydawali się bardzo pewni siebie i tak dalej, ale już odpowiedzialność ich przerosła. Odpowiedzialność to jest stres. Odpowiedzialność to jest stres. Odpowiedzialność to jest odpowiedzialność. Nie zwariowałeś na początku tego procesu? Tak naprawdę moje zdrowie psychiczne im dłużej tą szyję, im ta szyja jest silniejsza, tym ja czuję się lepiej.
Ale początki musiały być trudne, no bo początkowo jeśli wprowadzasz taką zmianę, to będzie tąpnięcie. Tak będzie tąpnięcie w twoim i w tym, jak ty jesteś zestresowany, no bo nagle ty też jesteś w kompletnie nowym środowisku, to jest też dla ciebie odpowiedzialność, no bo więc będzie tąpnięcie, to pewnie wyjdzie do góry później, ale na początku jest ten dołek. Już wyszliśmy z tego dołka, no mówię, jakby bez, jeszcze nie znając tej teorii, nie wiedząc jak to trzeba wszystko poukładać, doszedłem na wariata do 130 osób, no i wtedy to zaczęło się rozjeżdżać, więc potem jakby zacząłem to wszystko sobie układać. No i wtedy zeszliśmy powiedzmy do 90 osób. I jak wszystko zaczęło działać, jak stwierdziłem już, że każdy, że tak powiem, generał jest na swoim miejscu, no to wtedy zacząłem dalej zatrudniać i teraz idzie to po prostu, to jest ta teoria właśnie tej Death Valley, czyli Doliny Śmierci. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że wyszliśmy z tego Death Valley. Już teraz wszystko dzieje się jakby poza moją kuratelą. Pracownicy są zatrudniani, szkoleni, zaczynają robić biznes, zaczynają awansować na kolejne stanowiska, czyli z tradera na senior tradera i potem na pack lidera i partnera i to zaczyna wszystko działać po prostu jak maszyna. Tak? Masz jakieś sposoby na odpoczywanie? Bo to jest takie środowisko, w którym dobrze się funkcjonuje, ale człowiek też nie jest z żelaza. I w pewnym momencie dochodzisz do momentu, gdzie mówisz, to jestem już przebodźcowany, tego jest po prostu za dużo. Trzeba mieć, po prostu trzeba umieć się wyłączyć po pracy, zapomnieć o tym. Ja uprawiam sporty ekstremalne, wcześniej był to kickboxing, boks, MMA, zapasy, potem po kontuzjach zacząłem uprawiać intensywnie motocross. Po kontuzjach zacząłem uprawiać motocross. Tak, za dużo kontuzji, muszę zacząć jeździć na motocrossie. Bo miałem dyskopatię w odcinku lędźwiowym. Jak zostawisz motocross, to zaczniesz robić base jumping z samolotu. Jazda na motocrossie, całym ciężarem, bardzo silnie nogami ściskasz motor. Mhm. I przez to akurat odcinek lędźwiowy, na który miałem problem, bardzo fajnie się wzmacnia. Także jakby podjąłem motocross, żeby wzmacniać odcinek lędźwiowy, no ale dobra, nieważne, może nie o tym, nie gadajmy o tym. Trzeba, jest jakby moja praca polega w tym momencie głównie na rozwiązywaniu problemów. Na rozwiązaniu problemów, z którymi moi ludzie nie mogą sobie dać rady. Więc to są już same trudne rzeczy. To są same rzeczy, które wymagają sprytu, myślenia outside of the box, kombinowania, adaptowania się do sytuacji. Więc jakby to są same trudne rzeczy i same stresujące rzeczy, tak? Więc ja często jak fiksujesz się na rozwiązanie jednego problemu, no to dochodzisz do takiego momentu, że nie wiesz jak go dalej przejść. I właśnie takie całkowite oderwanie się, to nie może być takie wyłączenie się, że oglądasz jakiś film, który cię nie interesuje. Nie. To musi dlatego właśnie sporty ekstremalne. Jak pędzę na motocrossie... Bo one wymuszają na tobie to skupienie. Dokładnie tak. Jak jadę na motocrossie 100 na godzinę, no to muszę całkowicie skoncentrować się na tym. Jeżeli przestanę się na tym koncentrować, zrobię cokolwiek źle, no to upadnę i się połamię. W związku z czym te sporty pomagają to jest mój sposób, żeby oczyścić głowę i potem nagle nowe pomysły same wpadają do głowy. Tylko trzeba mieć dla higieny psychicznej. Trzeba po prostu umieć się wyłączyć, odjechać gdzie indziej, zapomnieć o tym, skupić się na czymś innym całkowicie. Bo kiedyś na początku też wracałem do domu, nie mogłem spać, myślałem o tym, te towary, śmigały mi w głowie, to naprawdę jest warte dużo kasy, więc... Ty się pewnie śniło po nocach, co? Śniło, no. Wakacje na ciebie działają, czy tylko sporty ekstremalne? No podczas wakacji też uprawiam sporty ekstremalne. Także ja lubię aktywny wypoczynek, tak? Musi coś się dziać, nie ma zamuły. No ale to tak jak teraz to o tym opowiedziałeś, sam widzisz, że to na maksa wpływa na to, jak funkcjonujesz jako przedsiębiorca. Jednak jak odetniesz tą głowę, to pewnie są takie momenty, że właśnie porobisz jakieś rzeczy ekstremalne, później sobie siadasz totalnie zmęczony i nagle się zaczynają załączać nowe pomysły i rozwiązujesz problem, który wcześniej... I te rozwiązania czasami są bardzo proste, tylko się po prostu ich nie widziało. Trzeba było się zresetować i nagle coś do ciebie przychodzi. Dokładnie, trzeba po prostu spojrzeć z innej perspektywy. A żeby nabrać perspektywę, trzeba zmienić planszę. Jakie problemy dla ciebie są najbardziej skomplikowane, które rozwiązujesz? Co tobie najbardziej sprawia problem? Problemy ludzkie problemy dotyczące ludzkiej motywacji, tak? Ludzie
Najważniejsza jest motywacja, tak? Jak ktoś nie ma motywacji, no to nie będzie dobrym pracownikiem i ja szukam ludzi tylko i wyłącznie zmotywowanych, którzy chcą razem ze mną zdobywać świat. Dzielę się z nimi uczciwie tym bogactwem, no, z zyskami, które uzyskujemy, więc jakby jestem uczciwy, ale oczekuję jakby pełnego zaangażowania, a ludzie często udają to zaangażowanie, udają motywację, udają, że im zależy, bo są sprytni, są dobrymi aktorami, wiedzą, co trzeba powiedzieć na interwiu. My szukamy zresztą ludzi sprytnych, tak? No ale potem to wychodzi w praniu, no więc tracimy czas i my, i tracą te osoby, tak? No bo jeżeli ich motywacja jest słaba, jeżeli udają tylko, że im zależy, tak? A potem okazuje się, że nie zależy, to bez sensu, tak? Nauczyłeś się to jakoś weryfikować przed zatrudnieniem, żeby zweryfikować, czy ktoś jest realnie zmotywowany, czy tylko udaje? Jest kilka trików, jest kilka sposobów, jak można to robić. Także stosujemy te... Nie chcesz powiedzieć jakie? No. Jak powiesz, to będą wiedzieli. Jak powiem, to będą wiedzieli, tak? Dokładnie. No to musi być, ale z drugiej strony tworzysz sobie bardzo fajne środowisko w tej firmie, no bo jeśli masz ludzi, którzy są tak zdeterminowani i właśnie jak widziałem sobie na jednym z filmów, że to wygląda trochę jak Wilk z Wall Street, że ludzie po prostu... Albo grubo, albo wcale. Żadnych kompromisów. Jakby nie dla średniaków po prostu. Ja nie lubię ludzi, albo jak ktoś już przychodzi do tej pracy, to chce, żeby dał z siebie wszystko. Tak jak ja z siebie daję wszystko. A potem ma wyjść i o tym zapomnieć. I o to chodzi. I to jest zdrowy, uczciwy układ, a nie ludzi, którzy przychodzą przesiadywać albo pierdzić w stołek, tak? To bez sensu. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, tak? Tutaj albo jak już przychodzisz, to musisz pracować. Musisz działać. Musisz być ambitny. Musisz chcieć więcej. Musisz chcieć rosnąć. Musisz chcieć ekspansji. I im więcej takich osób uda ci się zatrudnić, tym bardziej one będą oddziaływały na resztę teamu. Atmosfera się nakręca sama. No to też wspominałeś o pracy zdalnej, że nie jesteś zwolennikiem pracy zdalnej, ale to pewnie też z uwagi na to, że właśnie jak ludzie są w jednym pokoju, wszyscy są mega nakręceni, no to powoduje, że nie są nakręceni jeszcze bardziej. To jest jedna rzecz, a druga chodzi o przepływ informacji, tak? Jedna rzecz właśnie, że się nakręcają, a druga rzecz, że po prostu jak... Dobry trader musi mieć podzielną uwagę. Spina deala, tutaj mając słuchawki w uszach, jedną słuchawkę w uchu, drugim podsłuchuje, jak kolega spina deala i w jakiej cenie towar idzie, trzecim słyszy, że ktoś źle gada i to wszystko trzeba robić naraz. I tacy są najlepsi. I trzeba być w jednym miejscu, żeby to robić. Trzeba być w jednym miejscu. I to jest naprawdę jakby atmosfera pracy jest bardzo ważna. Bardzo ważna. To jak wyszukujesz w takim razie takich ludzi? Bo to nie są ludzie, którzy... jak pójdziesz na studia, to taki się nie staniesz. To muszą być ludzie z odpowiednim charakterem, co? Tak mi się wydaje. Jak szukam? No mamy 2 kanały. Jeden kanał to są junior traderzy, to są ludzie młodzi, którzy mają jakieś tam już małe doświadczenie, powiedzmy rok, 2 lata gdzieś pracowali w jakiejś formie handlu albo sprzedaży, tak? Ale nie są zbyt uformowani, nie mają złych nawyków, nie mają złych naleciałości. Często ludzie właśnie z B2C się nie sprawdzają w tym biznesie, bo oni mają wpojone, że trzeba być dla klienta bardzo miłym, czasami wręcz służalczym, tak? Tutaj to w ogóle się nie sprawdza, bo na poziomie B2B commodities, gdzie gadają z ludźmi, którzy są właścicielami fabryk i mają majątki miliardy euro, albo są udziałowcami w takich firmach, albo po prostu pracują, są najemnymi pracownikami, którzy pracują dla korporacji, które mają miliardy euro obrotu. Tu nie ma miękkiej gry. Tu nie można, jak ktoś jest za miły, to od razu druga strona myśli, że jest słaby. Co to znaczy nie ma miękkiej gry? Jak wyglądają w takim razie takie rozmowy? Różnie, bo każda rozmowa nie ma jednego jakby schematu, jak wygląda taka rozmowa, z wyjątkiem tego, że powinna zawierać wymianę podstawowych informacji co do towaru. Tak? Zawsze każda rozmowa musi dążyć do ustalenia 7-6 podstawowych informacji. Jaki towar, za jaką cenę, jaka ilość, skąd ten towar i jakie są warunki płatności. Tak? To takie jest 5-6 rzeczy, które muszą być, bo bez tego każda z nich może położyć deala, może sprawić, że będzie deal, albo że deala nie będzie. Tak? Więc te rzeczy trzeba ustalać. Cała reszta
To są ludzie. To można trafić... Trzeba się dostosować do rozmówcy. Trzeba się dostosować do rozmówcy, ale trzeba być zawsze pewnym siebie. Tak? I ja nie mówię, żebyś mnie źle nie zrozumiał. Nie o to chodzi, żeby być chamskim. Nie o to chodzi, żeby być impertynenckim. Ale trzeba być pewnym siebie zawsze. To jest kluczowe. Jakie sztuczki negocjacyjne w takim razie ci klienci stosują? No bo oni wiedzą, jak z wami rozmawiać. Oni też się nie szczypią, też mają ogrom doświadczenia, jak rozmawiać, jak negocjować duże kontrakty. Są jakieś takie rzeczy, którymi najczęściej grają? No, różne są techniki. Bardzo, bardzo najczęściej argumentem jest rynek, tak? Odwoływanie się do rynku. To jest ciężko na rynku, że nie mamy pieniędzy. Albo odwoływanie się do konkurencji, czyli nawet często blefują, tak, ty mi dajesz taką cenę, a ten twój konkurent mi daje taką. Tak? A często tak nie jest wcale, tak? Często sobie to wymyślają, tak? Może już mają najlepszą cenę od nas, powiedzmy towar już dajemy im za 1000 euro za tonę, może mój konkurent daje 1100, a oni mówią, ale od tego mamy 950. To jak nie zrobisz ze mną, to robię z nim. I tutaj trzeba mieć tę czutkę. I tutaj trzeba powiedzieć, dobra, to wysyłaj mi, proszę screenshoty z ofertą od nich. A jak mu powiedział przez telefon? Dokładnie. Widzisz, byłbyś dobrym traderem. No trzeba bardzo szybko. Robię sobie jakieś inne sztuczki, bo to jest mega ciekawe. Dla mnie techniki negocjacyjne zawsze są bardzo ciekawe i jakby sky is the limit, jeśli chodzi o kreatywność tego, co możesz powiedzieć i nawkręcać jakiemuś klientowi i domyślam się, że oni się w ogóle nie szczypią. Jeśli w tej branży są skamerzy, tak, to domyślam się, że są oprócz skamerów jeszcze bardzo dobrzy negocjatorzy i manipulatorzy. Dokładnie tak, dokładnie tak. I jeszcze a propos tego, co powiedziałeś, tej wyobraźni i tego improwizacji, którą trzeba się wykazywać, no to na samym chciałem powiedzieć o początku samym tradera, który jest juniorem, tak? Przychodzi tabula rasa, formujemy go. Kluczowe jest to, żeby od samego początku przedstawiał się jako osoba z doświadczeniem w branży. Jeżeli się nie przedstawi, jeżeli da po sobie poznać w jakikolwiek sposób, że on nie jest tym prosem, on już tego nie robił, on już nie ma traku iluś transakcji za sobą, to jest no deal. Nikt nie chce robić z amatorem. Nikt nie chce robić z początkującym. Więc to jest takie błędne koło. Wiesz, gościu chce zacząć pracę, a nie może zacząć, bo każdy oczekuje od niego, że on już będzie pracował. Więc co? No musi podkręcić barierę, tak? Musi po prostu, wiesz... Mówiąc innymi słowy, nakłamać po prostu. Nie nakłamać. Da się to powiedzieć tak, żeby tam nie było kłamstwa, ale żeby też nie wyszło na to, że nie ma doświadczenia. Każdy uczestnik tej gry wie, że nikt prawdy ci nie powie. Na tym to polega. Na tym polegają negocjacje cenowe. Nikt nie powie szczerze, jaką ma cenę. Bo to się po prostu nie opłaca. Po prostu tacy ludzie nie pracują w tym biznesie. Albo pracują, ale bardzo krótko. Bo wiesz, bo to nie jest nie jesteśmy organizacją charytatywną, tak? Jak oczywiście bardzo pochwalam inicjatywy charytatywne i sami się angażujemy w nie prywatnie, ale jakby biznes to jest biznes i nikt nie powie ci szczerze, jaką ma cenę. Nikt. A są jakieś sztuczki, których wy się nauczyliście, które stosujecie? Nie wiem, na ile też możecie to mówić, ale wydaje mi się, że sztuczki negocjacyjne są na tyle dostępną wiedzą, że chyba można o tym gadać, co? Wiele jest sztuczek negocjacyjnych, ale bardziej jakbyś skonkretyzował pytanie, w jakim kontekście to... To znaczy, żeby wynegocjować lepszą kwotę od klienta, któremu chcecie sprzedać, żeby mieć większą marżę na produkcie. Przy sprzedaży czy przy zakupie? Przy sprzedaży. Posłuchaj, i tak najważniejsza jest cena. Bo jeżeli ktoś ma lepszą cenę od ciebie, to żadna twoja sztuczka negocjacyjna się nie przyda. Ale żeby na przykład zbić cenę, tak jak bo jeżeli komu ktoś może ma lepszą cenę od kogoś, to jakby nie ma tego. Ale jeżeli to, o czym ty mówisz, tutaj w commodities działa, jak ktoś naprawdę ceny są podobne, tak? Już decydują szczegóły o tym, od kogo ten towar kupić albo do kogo sprzedać. Ale później można grać jeszcze na przykład czasem dostawy, że ktoś ma lepszą cenę, ale z Indii, a ty masz troszeczkę gorszą cenę, ale w ogóle z Czech. To jest jakby, tutaj tym się nie gra, bo jakby kiedy towar będzie dostarczony, to jest kluczowe. Bo towar to jest najczęściej surowiec, który idzie do
do produkcji w jakiejś fabryce, więc fabryka, jeżeli nie zostanie dostarczony w tym czasie, no to stoi, więc jakby oczywiście to nie to, że ty tym grasz, to jest jakby jedna z głównych jakby podstaw, tak? Ale oczywiście można grać wszystkim, jakby rzeczywistość, którą sobie jakby wykreujesz, jest dopóki oczywiście wszystko ma ręce i nogi i się spina i nie da się ciebie... Dlatego ja mówię, tak samo jak w pokerze. W pokerze gracze, którzy za często blefują, nie wygrywają. Bo jak ktoś dużo blefuje, no to inni widzą, że blefuje, tak? I image gracza się tworzy, że jest graczem, który blefuje. Więc wszyscy zaczynają go sprawdzać. Dlatego mówię traderom, żeby na początku, żeby nie blefowali. Tak? Bo, tak jak powiedziałeś, kłamstwo ma krótkie nogi. Potem oczywiście wiadomo, że muszą blefować, bo jak ktoś ich będzie pytał, wiadomo, że ludzie pytają wprost, jaką masz cenę, jaką masz, ile na tym. I wiadomo, że nie może powiedzieć, zdradzić, po jakiej cenie my kupujemy. Tak? No bo jego zadaniem jest tak poprowadzić negocjacje, żeby wygenerować zysk. Więc wiadomo, że prawdy nie może powiedzieć. Tak? Na tym to polega. No. To jest trading. To jest trading na dużą skalę. Trading commodity. Brzmi jak ekscytująca robota. Ekscytująca robota w takim bardzo szybkim tempie w środowisku ludzi, którzy mają ciśnienie na to, żeby robić wyniki. To, czego mi brakuje w tym momencie, będąc już tylko CEO i nie tradując, to jest trading. Trading po prostu, to jest uzależniające. To jest uzależniające. To jest dreszczyk emocji. Spinasz deala, wiesz, hormony buzują, cieszysz się, endorfiny. To jest super. To jest jak gra. Jak traktujesz to jako grę. Najlepsi traderzy to są właśnie ci, którzy traktują to jako grę. Ich motywem przewodnim, ich motywacją nie jest kasa, ale którzy są graczami, którzy są gamerami, którzy patrzą na to jak na zabawę. Jak wiesz, na te towary, na te tiry, na te cysterny patrzę jak na karty po prostu, którymi rozgrywają. I ci są najlepsi. Ci, dla których liczy się tylko kasa, często grają bardzo ostrożnie. I bardzo starają się, wiesz, jednak nie wykonują odważnych ruchów, tak? I jak wpadliście na to, żeby robić taką grywalizację albo gamifikację, jakkolwiek ktoś to nazywa, odnośnie tego, że oznaczacie danych traderów konkretnym rodzajem ryby, w zależności od tego, jakie deale robią? Nie, to nie traderów oznaczamy wielkością ryby, tylko wielkość deala oznaczamy jako rybę. Mhm. Jak na to wpadłem? Wpadłem na to... To zaczęło się od tego, że chciałem, żeby... Ale to samoistnie będzie przechodziło na danego tradera. Jeśli trader zrobił tylko do pewnego stopnia, to będą do niego mówili, nie wiem, delfin, czy jakie macie te ryby tam. Ale wiesz co, oni robią... To nie jest tak, że oni robią deala na jakiś czas. Ci najlepsi robią po 15 deali na tydzień. Także... Ale pewnie będą oznaczani przez swój największy deal. Nie dzieje się tak. Mhm. Nie dzieje się tak. Nie. Czyli nie jest tak, że te rodzaje ryb zaczynają być przypisywane danej osobie? Nie. Nie dzieje się, nie. Po prostu patrzymy na... W zależności od tego, jaka jest wielkość deala, bo pytanie było, skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby to robić. Więc... Bo to jest bardzo skuteczna strategia psychologiczna na ludzi, którzy robią takie rzeczy. To jest tak jak w grach. W grach też w ten sposób grasz. Zaczęło się od tego, że jak miałem 10 traderów, to jakby moim celem było to, żeby oni ze sobą kooperowali, współpracowali. Firma, w której wcześniej byłem i inne firmy, duże tradingowe, bardzo często traderzy ze sobą rywalizują i na przykład jeden ma dobry kontakt do jakiegoś produktu, do jakiegoś surowca u jednego, ale nie zrobi z tym deala, bo jest rywalizacja i tak. Więc to, co ja chciałem, to żeby oni byli zgraną paczką. Więc na początku jakby, żeby dorobić do tego trochę filozofię, mówiłem im, że jesteśmy jak stado wilków po prostu, jak wataha wilków, która atakuje razem. Natomiast... Działało to na nich? Działało, oczywiście. I ta historia była dobra do momentu, gdzie powiedzmy było nas do 20, no bo powyżej, jak poczytasz sobie o watachach wilków, no to maksymalnie one właśnie się tworzą do 20 kilku osobników, osobników. Mhm. Tak, osobników. Natomiast jak już było ich 30, 40 i tak dalej, to już ta moja narracja wilkowa
już trochę zaczęła być taka, wiesz, to już się nie trzymało kupy, więc zacząłem po prostu czytać o zwierzętach, o tym, jakie zwierzęta formują największe stada, żeby polować. I okazało się, że orki są na szczycie. Orka to jest tak zwany apex predator, jest na samym szczycie przewodu, nie przewodu, tylko jak to się nazywa? Łańcucha pokarmowego w oceanie. Orki jedzą wszystkie inne zwierzęta, łącznie z płetwalami błękitnymi, które są największym zwierzęciem, które żyło kiedykolwiek, i atakują jako stado, razem, kooperując, współpracując, tak? To jest właśnie ich sposób na zjadanie płetwali błękitnych. Kooperują. Grupy po 100 orek, ponad 100 orek, zmieniają się na plecach tego płetwala błękitnego, nie pozwalając mu wypłynąć na powierzchnię, bo każda z nich, nawet w 10 by nie dały rady. Bo żeby 10-15 orek przytrzymało tego płetwala, no to są w stanie robić to przez 10 minut czy 5 minut. Potem się męczą też. Więc kolejne orki podpływają i wymieniają je. I masz stado, to po angielsku się nazywa pod. Masz pod orek, tak? Po 100 kilkadziesiąt sztuk, które zjadają płetwala błękitnego. To jest niesamowite. To jest jakby pokazuje, w ogóle orki mają część mózgu odpowiedzialną za interakcje socjalne proporcjonalnie znacznie większą niż ludzie. Orki są szczęśliwe, jak żyją w podzie, jak współpracują razem. Jak nie żyją razem, to są nieszczęśliwe. Był taki bardzo dobry film dokumentalny, The Black Fish. Nie wiem, czy oglądałeś. Nie, ale widzę, że mocno się wkręciłeś w tematy orek. Tak. Jedyne przypadki, kiedy są stwierdzone, że orki zabiły ludzi, to było wtedy, kiedy orki były w niewoli. Raz było to na Teneryfie i raz gdzieś w Stanach Zjednoczonych. I tylko dlatego zrobione badania, one tych ludzi uśmierciły, bo były sfrustrowane, nie mogąc przebywać z innymi orkami, nie mając tych kontaktów ze swoimi. I te orki po prostu z frustracji nawet nie zjadały tych ludzi, tylko ich topiły. Po prostu. Ostatnio prowadziłem podcast z Krzysztofem Baranowskim, który jest podróżnikiem i żeglarzem, i opowiadał, że orki też potrafią wpływać w wieloryba. Czyli na przykład 2 orki płyną i wpływają w jego brzuch i w ten sposób są w stanie go zabić. Co było dla mnie dziwne. I te czasami mylą się i wpływają w ten sposób w statki i rozwalają takie małe jachty. Okej, to o tym słyszałem, że tam, że to u wybrzeży Hiszpanii kilka razy ostatnio było, że właśnie taranują żaglówki. Tak, i spekulacja jest, że po prostu mylą się z wielorybami. To właśnie nie znałem, to ciekawe, nie znałem przyczyny. Czyli od tego się wyszło to, że nazywasz wielkość deala od konkretnej ryby. Tak, od tego jakby zacząłem patrzeć na traderów, jakby ja ciągle to do czego dążę, to żeby oni naprawdę, żeby ten duch team playu, tak? Ten duch tego koleżeństwa, tak? Był bardzo silny i jakby wszystkie zachowania takie indywidualistycznie, egoistycznie są tępione, bo jakby wiadomo, że indywidualiści są w tym zawodzie bardzo mile widziani, tak? Ludzie super pewni siebie, którzy mają umiejętności miękkie, charyzmę i tak dalej, ale muszą umieć kooperować i zaadaptować się do tego, że jesteśmy wielkim organizmem. I siła jest w naszych ilościach, tak? Bo mając 100 traderów ponad, my możemy wstrząsnąć rynkiem całym. I u ciebie to jest wyjątkowo trudne, bo jeśli masz ludzi, którzy obracają takimi kwotami, jakie są u was największe deale aktualnie? Aktualnie największe deale teraz, największy deal w tym roku, który był zrobiony, no to było 3,5 miliona euro w jednym strzale. 3,5 miliona w jednym strzale? W 3,5 miliona euro tego. Czyli to jedna osoba była za to odpowiedzialna? Tak. No to jeśli masz ludzi... Ale to nie był zysk, tylko deal był tyle warty. I od tego pewnie trader ma 10-15%. 15% od tego mniej więcej było zysku dla firmy. Trader ma od tego więcej, bo to jest trader, który to zrobił, jest na znacznie wyższym procencie. Tak? Jest bardzo dobrze dogadany. Tak. Dlatego, bo ma umiejętności, żeby się dogadać. Ma umiejętności, żeby się dogadać i przede wszystkim też bardzo, jak już mówisz o tym dogadywaniu się, to bardzo liczą się w tym biznesie relacje, kontakty z ludźmi. Tak, żeby naprawdę, wiesz, bo jeżeli firm takich jak nasza jest 5
powiedzmy, albo 6 w danej chwili w Europie, które współpracują z danym klientem i każda z nich zaproponuje podobną cenę, to ta osoba zrobi biznes z tym, którego najbardziej lubi. I o to chodzi. Trzeba po prostu zaprzyjaźnić się z tymi ludźmi, trzeba dać im to, trzeba wsłuchać się w nich, trzeba wysłuchać, jaka jest ich potrzeba. I to wcale nie musi być sztuczne, bo to brzmi z jednej strony jako takie, wiesz, przymilanie się ludziom tylko po to, żeby zrobić z nimi biznes, ale jeśli ty przebywasz realnie z tymi ludźmi, pracujesz rok w danej firmie i masz z nimi często kontakt, to ludzką cechą jest, żeby po prostu mieć ten kontakt fajny, bo po co mieć zły, więc to nie musi być tylko taka, wiesz, czysta manipulacja po to, żeby ktoś cię polubił, tylko po prostu sobie gadacie, bo jesteście ludźmi. Dokładnie tak jest. I właśnie bardzo często mam naprawdę kilku super traderów, którzy są partnerami, którzy mają tak rozwinięte te relacje z klientami, że oni po prostu jakby całkowicie im ufają. Praktycznie czasami nawet całość towaru, który produkuje dana fabryka, idzie do nas. Jesteśmy, wiesz, dogadani tak, że wszystkim to się opłaca i wszyscy są zadowoleni. Biznes jest poukładany. I to jest to, co ja uczę traderów. Macie poukładać sobie biznes. Macie sprawić, żeby ci ludzie... To nie chodzi o to, żeby się im podlizywać. To nie chodzi, żeby prawić im jakieś puste, czcze komplementy. Chodzi o to, żeby wysłuchać ich. Zobaczyć, jaka jest ich potrzeba, co oni chcą i zapewnić im tą usługę. Tak? I tym się wyróżnić od konkurencji, bo oni wtedy wrócą i oni wtedy zaproszą cię do siebie, zaproszą cię na mecz, zaproszą cię na drinki, zaproszą cię, wiesz, na koncert i stajesz się, wiesz, przyjacielem. Tak naprawdę. Nie tylko biznesowym już, i to są relacje na lata. I to jest piękno tego biznesu też, że tutaj robisz biznes, jeżeli wejdziesz, doprowadzisz do tej powtarzalności, możesz mieć biznes na lata. I to jest piękne, bo na przykład pośrednicy nieruchomości, większość ludzi kupuje jedną nieruchomość w swoim życiu. Mieszkanie na kredyt, tak? I nachodzą się za tym klientem, on kupi to mieszkanie i koniec. I szukają kolejnego. I muszą szukać kolejnego cały czas. A tutaj jest ta możliwość poukładania sobie biznesu i to jest piękne. Tak? Wysyłamy najlepszy newsletter, jaki możecie dostać za darmo. Daliśmy z siebie wszystko. Całe 30%. Starczyło, żeby wypisać książki, odpowiedzi na jakieś pytania i coś tam jeszcze. Nie pamiętam już. Ale zapisać możecie się na pgpodcast.pl/news. Będzie super. Dobra, zrobiliśmy sobie małą przerwę. Mówię, że jest ci zimno, więc miałeś też okazję, żeby się trochę ubrać. I czy miałeś w takim razie sytuację, jeśli mówiłeś o tych skamerach i różnych dziwnych sytuacjach, które dzieją się w tej branży, że musiałeś zwalniać swoich pracowników, dlatego, bo oni wymyślali jakieś sposoby na obejście czegoś? Tak, zdarzało się. Na przykład zdarzało się, że... No tego się nie da uniknąć. Zaraz się ktoś znajdzie, kto by wymyśli, że tutaj można by zrobić jakiś trik mały i zarobimy więcej. Dokładnie. Zdarzały się różne przypadki. Zdarzało się szpiegostwo gospodarcze, czyli ludzie wysyłani przez firmy konkurencyjne, którzy po prostu, wiesz, próbowali kopiować jakieś dane. Co? No tak. Czyli co zrobili? No, czyli na przykład to jeszcze było za czasów, kiedy miałem taką książkę kontraktów, gdzie do każdej księgi trzeba było wpisać kontrakt, to ona była w jednym miejscu. No i na przykład był moment takiej nieuwagi, że osoba, która tam miała tego pilnować, tego nie pilnowała i gościu stał z telefonem, robił zdjęcia i przekładał kartki, nie? Taką mieliśmy sytuację na przykład. I co zrobiliście? Co robisz w takiej sytuacji? Zwalniam od razu. No. Aha, czyli to wasz pracownik? Tak. Myślałem, że przyszedł ktoś ponegocjować, Nie. Mówię, takie szpiegostwo gospodarcze, że ktoś celowo został wysłany, żeby wykraść informacje. Czyli zwolniony, ale żadnych jakichś konsekwencji prawnych, niczego, po prostu zwolniony i tyle. Wtedy jeszcze nie mieliśmy takich dobrych umów NDA, umów o poufności i tak dalej, więc wtedy zwolnienie było jedyną metodą, tak. No, to się muszą dziać różne dziwne rzeczy. Zwłaszcza im większe pieniądze wchodzą w grę, tym ludzie mają więcej pomysłów na to, jak ugrać po jednej albo po drugiej stronie. No i minus jest taki, że czasami próbują ugrać po tej twojej stronie. Bardzo często się zdarza też, że firmy próbują fałszować ilości, które zostały do nich dostarczone. Czyli na przykład, dostarczamy do nich 25 000 kilogramów, a oni piszą, że było 22 000 na przykład. I próbują. Wiadomo, to są metody, tam się wysyła niezależne laboratoria, niezależnych obserwatorów,
obserwatorów, do wszystkiego, ale próbują. Ale i koszta robią, co? I cały czas próbują. Wiesz, jakby trzeba cały czas mieć gardę. Trzeba cały czas mieć gardę wysoko podniesioną i się pilnować, bo oszustwa są z każdej strony, tak? I jaki w takim razie był najsprytniejszy sposób? Kolejny sposób, przepraszam jeszcze, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, próba wynegocjowania niższej ceny poprzez udawanie, że towar jest wadliwy. To też jest bardzo często się zdarza. Czyli wymyślają sobie na przykład, że jakiś towar jest spleśniały, albo że na przykład jakieś szczury są. Wysyłają zdjęcia, że niby są szczury. Tam oczywiście nie ma tam tych szczurów. Oczywiście wtedy mówimy, dobra, to wysyłamy niezależne laboratorium i nagle się okazuje, że szczurów nie ma. Szczury znikają na przykład, nie? To jest notoryczne. To jest, każdy próbuje, tylko po prostu ktoś, kto jakby nie ma takiego doświadczenia, nie wie, jak w takich sytuacjach sobie radzić, ulega temu po prostu i traci kasę. Ktoś, kto się nie spodziewa, że nie mogliby kłamać w ogóle. Tak jest. Czy wiele takich sytuacji się myśli, że złapałeś w przyszłości? No my mamy w tym momencie średnio tygodniowo około 500 kontraktów robimy. Taka jest średnia za ten rok. To są, wiadomo, minimum, prawda, najczęściej kontener albo cysterna, albo no, średni taki deal to jest na 30 000, 40 000 euro, to jest minimum. I mamy 2-3 próby tygodniowo skamu takiego poważnego, które wyłapujemy. Tak jak mówię, no w zeszłym roku ani razu nie, ten system, który wprowadziliśmy, zadziałał, ani razu nie zostaliśmy zaskamowani. Rok wcześniej i 2 lata wcześniej mieliśmy raz, 3 razy, 2 razy taki gruby skam, że straciliśmy tam kilkaset tysięcy złotych. Wiadomo, teoretycznie generalnie to nie jest jako strata wpisane, no bo wiadomo, że te pieniądze nam się należą i jakoś tam próbujemy je odzyskać, próbujemy kogoś pozywać, szukamy kogoś i tak dalej, ale fizycznie tej kasy nie ma, bo ktoś już z nią się bawi gdzieś tam, wiesz, na Hawajach czy gdzie indziej. Jakie były najsprytniejsze sposoby, jak klienci was próbowali oszukać właśnie, mówiąc, że coś jest nie tak z towarem, albo jakieś inne sposoby? Najsprytniejsze. Bo na pewno zdarzają się takie wisienki na torcie, że mówisz sobie, o kurde, tutaj prawie nas mieli. To teraz mi tak do głowy nie przychodzi nic takiego spektakularnego. Za to mogę opowiedzieć o takim spektakularnym dealu, skamie, o którym słyszałem. Była taka jedna z większych firm tradujących commodity w metale. Firma się nazywa chyba Mercuria i oni zakupili z Turcji akurat tak się złożyło. Z Turcji kupili bardzo dużą ilość miedzi, którą to był jakiś dosłownie deal warty kilkadziesiąt milionów dolarów, czy nawet ponad 100 milionów dolarów. I zostały zamiast miedzi zapakowane, pomalowane kamienie. Skam był tak dopracowany, że nawet pieczęcie w porcie się zgadzały. Wszystko, jakby w skamie musiało uczestniczyć dziesiątki osób, bo żeby taką ilość towaru załadować, sfałszować pieczęci, otworzyć i załadować taki towar i dokumenty zapewnić, to wymaga naprawdę kilkudziesięciu osób roboty. I tam to była taka jedna bardzo spektakularna kradzież, która była tam w Ekonomiście o tym pisali i to było taki gruby skam. Także taka jedna z bardziej elaborate, powiedzmy, bo żeby to zrobić, no kilkadziesiąt osób było zaangażowanych. Wszyscy byli przekupieni, tak? To jest zorganizowana grupa przestępcza już, tak, co? Tak jest. No. Bardzo mądrzy ludzie, zaplanowane, wszystko oplanowali to pewnie kilka miesięcy. No to jest, najgorsze jest to, że cały czas musisz się mieć na baczności, bo to w każdym dealu to się może zdarzyć. Tak, i w tym dealu ta firma też myślała do końca, że działa bezpiecznie, bo nie przedpłacili naraz całej kwoty, tylko tam było, że na początku pierwsze tam 20%, jak statek będzie w porcie, już jak towar będzie w porcie, będzie opieczętowany, ileś tam jak statek będzie tydzień na morzu, ileś tam dopiero po tym. I tak jakby wszystko było idealnie, wszystkie papiery się zgadzały. Zdjęcia pieczęci też się zgadzały. Goście zaufali, przelali kilkadziesiąt milionów dolarów, dostali cegły, nie? Niesamowite. No.
Zastanawiałem się, jak... Nas jeszcze tak nikt nie przekręcił i nie przekręci, bo mamy już systemy wprowadzone. Tak? I ludzie ale zaraz się znajdą ludzie, którzy, znajdą nowe sposoby i później będzie trzeba wprowadzać systemy na tamte. Teraz nowy sposób, który jeszcze akurat my nie mieliśmy z tym do czynienia, ale podobno już bardzo dobrze też dobrze AI sobie radzi udając po prostu traderów. Tak? Czyli gościu, z którym gadasz o biznesie, o warunkach transakcji, jest sztuczną inteligencją. I podobno jeszcze oczywiście w naszym biznesie o tym nie słyszałem, ale no to pewnie będzie kolejny krok, tak? Dojdą do tak dobrych, ale pewnie jeszcze trochę czasu zajmie. Pytanie, czy będzie w stanie tak szybko generować, ale to jest już tylko kwestia czasu, bo w tym momencie, jak się gada już ze sztuczną inteligencją, no to odpowiedzi są naprawdę wysokiej klasy, ale widzisz, że ona generuje te odpowiedzi, tak, że jest ten czas myślenia. Ale to jest tylko kwestia czasu, aż to zostanie skrócone i będziesz dostawał takie kontrargumenty, że po prostu będzie ci sprzedawała wszystko. Tak jest. A później się jeszcze nauczy ciebie i będzie wiedziała, jak dokładnie z tobą rozmawiać, to zbliżają się podejrzane czasy dla ludzi pracujących na słuchawce. Właśnie tak. Bo nie rozpoznasz tego. Będzie idealnie zrobiony głos, idealnie zrobione tempo, twoje argumenty, jakieś zapamiętane myśli z poprzednich rozmów. No tak. To jak się przed tym obronisz? Myślę, że ciężko będzie się przed tym obronić. A jak u was się buduje zaufanie? Bo teraz mówię o klientach oczywiście, bo przychodzi do ciebie nowa osoba i kontaktuje się z jakąś nową firmą. Mega ciężko jest zbudować zaufanie, żeby jakaś firma chciała z tobą pracować i zrobiła z tobą jakiś większy deal. To nie jest proste, żeby zbudować taką relację z klientem. Teraz ci traderzy, którzy u mnie pracują, mają znacznie łatwiej, bo firma jest już rozpoznawalna. W Europie nas każdy zna. W Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku mieliśmy prawie 1 milion wejść na stronę. I to rośnie po kilkadziesiąt procent rocznie. W Europie nas każdy zna. W Stanach Zjednoczonych, gdzie chcemy otworzyć kolejne biuro, bo na przyszły rok mamy zaplanowane otwarcie biura w Miami. Też już mamy bardzo dużo wejść. Także ci traderzy, co teraz zaczynają, są w o tyle komfortowej sytuacji, bo najczęściej jak dzwonią i mówią, że są z Foodcomu, no to już nas znają. Czyli nie macie łatki, że ten Foodcom to firma z Polski. Nie, jesteśmy graczem już na rynku i każdy, jakby nawet firmy, które próbowały nas downplayować na początku i mówić, rozpuszczać plotki, że jesteśmy, firmą krzak i tak dalej, już teraz same z nami robią konkurencyjne firmy, które początkowo nie chciały z nami robić, no bo wiadomo, powstaje firma, która jest dla nich konkurencyjna, no to nie będziemy z nimi robili deali, bo każdy deal, który z nimi zrobimy, przyczyni się do ich wzrostu, tak? Więc tak było na początku. A teraz już nawet te firmy nas jakby zaakceptowały nasze istnienie i robią same z nami deale. Wiedzą, że już jesteśmy po prostu, że już tu jesteśmy, już nigdzie się nie wybieramy. Duża duma otwierać swoje biuro w Miami? Duża. Największa do tej pory, najbardziej spektakularne biura, bo mamy w tej chwili 6. Najlepiej idzie Maladze w Hiszpanii i Lublinowi. Także z tych biur jestem bardzo, bardzo dumny. Ale Miami to jednak Miami, co? Miami to jednak Miami, tak. Także duma, i też dreszczyk emocji, ekscytacji, bo to jest zupełnie, to jest tam wszystko jest inaczej w Ameryce, tak? Wszystko jest inaczej, to znaczy? Masz inną walutę, masz inne jednostki, w którymi się handluje towarami, masz inne prawo, wszystko jest inne. Wszystko jest inne, więc tam ta firma, którą będziemy otwierać, to nie będzie taki do końca satelita, tak jak te biura, które mamy w Europie, jednak gdzie wszystko jest centrali zarządzane, tylko to będzie taki już autonomiczny byt, tak? Wysyłam tam najlepszych ludzi swoich. Czyli to taki gruby krok. Gruby krok. No i trzeba będzie sporo kasy zainwestować, żeby wystartować, tak? Czemu Miami? Miami dlatego, że po pierwsze masz 2 stany w Stanach, gdzie masz w tej chwili najniższy podatek CIT, czyli Corporate Income Tax, czyli podatek dochodowy dla firm, tak się mówi? Chyba tak. Czyli to, ile firma musi zapłacić od zysku, który ostatecznie wypracuje. No i w tym momencie najniższy CIT jest na Florydzie
i w Teksasie. Dlatego tam masz, ty jesteś z branży IT, no to wiesz na pewno, że jest eksodus z Kalifornii do Teksasu, tak? Tak. Elon, wiele innych grubych ryb, łącznie z największym podcasterem, czyli Roganem, on też się tam przeniósł. Dokładnie. Czyli masz dużo firm albo się przenosi do Teksasu, albo na Florydę. Więc po pierwsze niski podatek, po drugie bardzo duży port. Po trzecie, z Miami chcemy zaatakować od razu Amerykę Południową. Masz dużą bliskość do Ameryki Południowej, masz bardzo dużo ludzi, których można potencjalnie zatrudnić, wiesz, z hiszpańskim, dużo ludzi z Karaibów. Także to biuro będzie jakby obsługiwało obie Ameryki, i północną, i południową. I jak ktoś zatrudni się u was z Polski, to jest szansa, że zostanie tam wysłany? Oczywiście, że tak. Trzeba się wykazać po prostu, mieć języki. Trzeba się wykazać, oczywiście. No i też trzeba... To jest taka solidna ekspansja, co? Jesteście w ciekawym momencie. Tak. Odkąd jakby już jestem pewien, że już jesteśmy poza tą Doliną Śmierci, to teraz to idzie bardzo to intensywnie i idzie dobrze wszystko. Wszystko działa tak, jak ma działać. Co było najtrudniejsze w takiej ekspansji na cały świat? Bo domyślam się, że były takie momenty, gdzie dochodziłeś właśnie do takiej ściany. Już o jednej wspomniałeś, czyli ta restrukturyzacja w firmie, odnośnie tego, żeby mieć tych swoich 15 dyrektorów, z którymi będziesz się komunikował. Były jeszcze jakieś inne trudne momenty, które wspominasz i które naprawdę ciężko było przejść? Tak naprawdę już jestem w tym biznesie od 12 lat i ekspansja na Europę jest stosunkowo prosta. Wszędzie obowiązują podobne zasady. Handlujemy złotówką albo euro, więc tak jak mówię, nie chcę być arogancki, ale tu nie było jakichś specjalnych wyzwań, tak? To idzie to właśnie bardzo dobrze. Po prostu dzwonisz i jeśli masz lepsze warunki, to kupują. Koniec, kropka. Dobrze rozumiem? Już teraz tak, bo już nas znają. Mhm. Więc ci traderzy, więc teraz to już jest krótka piłka często, tak? Nie trzeba przechodzić przez te całe procesy, przez ten cały proces, mówią na to, obwąchiwania się, tak jak dwa pieski się obwąchują, wiesz, i próbują się ze sobą zaznajomić, czy chcą być kumplami, dwa pieski, czy nie. No to tutaj często jest, Foodcom, znam was, dobra, to jaka cena? I jedziemy dalej. Wchodzi, nie wchodzi. Cena dobra, cena zła. Jakie w takim razie masz ambicje? Jeśli widzisz, że to się rozwija do tego stopnia, otwierasz już biura na całym świecie, to jaki jest twój taki dalekosiężny cel? Odpalamy e-commerce. To jest projekt, nad którym pracuję już od kilku lat. Zaczęło się od tego, że wymyśliłem, że produkty, którymi handlujemy, bardzo często nigdzie tak naprawdę nie można znaleźć ich notowań w internecie, ani po prostu ich nie, bo one po prostu nie istnieją. Nikt ich nie notuje. Tak, nie jest w interesach sprzedawców, żeby gdzieś te ceny notowania, gdzieś te średnie ceny wypływały. Więc jednocześnie wy macie je na stronie. No właśnie tak, więc ja jako zabieg marketingowy wymyśliłem, że te właśnie produkty będziemy notować u nas na naszej stronie. Będziemy dawać informacje na temat rynku, na temat zmieniających się cen, wykresy i tak dalej. I to sprawiło, że po prostu ludzie sami organicznie to zaczęło rosnąć, bo ludzie z całego świata nas szukają. Ludzie z całego świata nie tylko nas szukają, tylko stawiają Foodcom jako punkt odniesienia. Czyli na przykład... Tradując z innymi, mówią, a na Foodcomie jest taka cena w tym momencie. Dokładnie tak. I na przykład, powiem ci przykład taki śmieszny. I teraz już tam ci nie mają argumentu, że powiedzieli im przez telefon, bo wiadomo, gdzie mogą sprawdzić tą cenę. Mieliśmy negocjacje w zeszłym roku z taką firmą, która nazywa się Lactalis. Nie wiem, czy kojarzysz. Lactalis to jest największa firma mleczarska w Europie. Francuska firma, nie kojarzysz nazwy, bo oni mają bardzo wiele różnych, pod swoim parasolem różnych marek. Mhm. I negocjowaliśmy bardzo duży deal. Jeden z moich traderów. I wynegocjował ten deal, poszedł do swojego przełożonego, żeby go podpisał, i ten przełożony, szef sprzedaży na całą Europę, powiedział mi, jak to, baranie, podpisujesz z Foodcomem kontrakt na tą cenę, jak oni na swojej stronie to sprzedają znacznie drożej. I to był taki moment, że zrobiło mi się ciepło na sercu, że nawet najwięksi gracze, największe firmy sprawdzają nasze ceny i stawiają sobie nas za punkt odniesienia. Najwięksi gracze. I dlatego właśnie wymyśliłem, że można teraz
ten sukces marketingowy przekuć w sukces sprzedażowy i chcę cały proces zautomatyzować. Na początku ruszamy od e-commerce'u, czyli sprzedajemy towary, które już posiadamy. Tego towaru na magazynach mamy bardzo dużo, w dobrych cenach pokupowanego, wartego w tym momencie prawie 50 milionów złotych, plus ten towar, który możemy pozyskać w tym momencie my z rynku, będzie wystawiony. To jest pierwszy etap. W kolejnym etapie chcę rozbudować to do marketplace'u, tak? Czyli do giełdy. Takiej, że nie tylko my będziemy nasze towary sprzedawali, ale też sprzedawcy będą mogli przyjść i sprzedawać swoje towary przez nas. I na to chcemy, na pewno będziemy chcieli, na pewno będziemy potrzebowali tutaj wsparcia jakichś dużych firm, dużych organizacji. No nie jest to moja specjalizacja. Internet nie jest moją specjalizacją, więc tutaj będę chciał steam-upować z jakimiś dużymi graczami, którzy naprawdę pomogą mi zrobić to z tego coś wielkiego, tak? Bo już nas wszyscy znają. Trzeba to przekuć teraz tylko w sukces komercyjny. Czemu mówisz, że zajęło ci to kilka lat pracy? Ponieważ metody takimi, jak ja to robię, czyli moim sumptem, naszymi własnymi środkami, dział nasz marketingu ma około 10 osób teraz, robi to, robimy to sami. Robimy to sami od początku. Tak? Bardzo długo, dużo czasu zajęło mi jakie produkty wrzucać. Dlaczego? Czy to nam się opłaca, żeby wrzucać te produkty? W jakich ilościach je sprzedawać? Kto będzie zapewniał transport? Czy oni mają sami odbierać z naszego magazynu? Czy my mamy towar dostarczać? I właśnie wtedy doszedłem do wniosku, że jestem za krótki, że jestem za mały i że nie mam doświadczenia w logistyce. Więc muszę tutaj, żeby dojść do tego, żeby stworzyć Amazon dla surowców, potrzebuję partnerów. Potrzebuję partnerów logistycznych, którzy pomogą mi ten towar rozsyłać. Tak? No i to będzie kupa przesyłek i ten towar będzie bardzo dużo ważył. Więc to musi być jakiś bardzo specyficzny partner. No właśnie, ale też może się okaże, że też jakieś produkty, które są trochę droższe, będzie opłacało się na przykład na mniejszej ilości sprzedawać. Czyli nie na przykład na całą paletę czy tira, tylko na przykład worek. Mamy towary niektóre, które kosztują 10 000 euro za tonę. I nie da się ich kupić za bardzo w mniejszych ilościach, co? Więc wy możecie to wystawić u siebie. Nie da się. No właśnie. Albo po prostu nikt nie jest zbyt bardzo wielu graczy, w których interesie nie jest to, żeby taką zrobić transparentny ten proces. A ja chcę właśnie zrewolucjonizować ten cały biznes. Chcę zrobić Amazon dla surowców. Tego rozwiązania, które macie na stronie, że pokazujecie te ceny, inne firmy nie skopiowały? Nie. Czemu? Nie wiem. Może już stwierdziły, że skoro to już jest, to już nie ma co. Były próby robienia takich zwanych przetargi online. To było coś, co siadło w miarę. Przez pewien czas tam kilkuset widziałem użytkowników z tego korzystało i faktycznie były deale zawierane. Bardzo dużo kasy przepalili na marketing. Na każdych targach widziałem ich standy i dużą reklamę. No i siadło to. Widocznie nie byli w stanie tego rozkręcić, wyskalować tego na coś większego. Tak? Bo to jest takie rozwiązanie, skoro mówisz, że ono jest innowacyjne i że największe marki to znają, to teoretycznie od razu powinni to ukraść. Plus, teoretycznie. Ale oni nie mają tego know-how, który ja mam. I przeważnie te firmy, o których mówimy, one nie działają w tak wielu grupach produktowych. Tak? My jesteśmy otwarci. Schemat handlu commodity jest podobny. Niezależnie, czy to jest kwas siarkowy, czy to jest mleko w proszku, czy to jest kakao, czy to jest kawa. To są te same kontrakty, to są te same, to wszystko jest podobne i to sprawiło, że też wyszliśmy spoza tych jednej grupy produktowej na kolejną. Oczywiście łatwo jest wchodzić w te nowe tematy, kiedy akurat rynek sprzyja i towary idą do góry. Tak? Więc bardzo często my cały czas jak te orki w oceanie szukamy, gdzie jest jakiś ruch, tak? Gdzie akurat jakiś produkt idzie do góry, tak było z kawą i kakałem, gdzie po prostu były artykuły w prasie, że są rekordowe ceny, że kakao i kawa drożeje strasznie i tak dalej.
I weszliśmy w to. Weszliśmy to, wiadomo, że nie na samym początku górki, tylko już w pewnym momencie, kiedy górka trwała, ale górka trwa do dzisiaj. I od 1,5 roku kakao i kawa tylko rośnie. Więc mamy nagle 2 nowe grupy produktowe, które już stanowią więcej naszych zysków i obrotów niż mleczarskie produkty, od których zaczynaliśmy. Także jakby otwarcie się żeby wyżywić tyle orek, trzeba bardzo dużo ryb. I trzeba cały czas zmieniać łowiska. W ciekawym miejscu na rynku jesteś, co? I na rynku i mam wrażenie, że też podchodzisz do tego biznesu właśnie jak do gry, że ciebie to po prostu jara. 20 stycznia, kiedy Trump obejmuje władzę, zakazałem traderom i pracownikom wszystkim brania urlopów przez miesiąc, bo nie wiadomo, co się podzieje, tak? Na pewno coś się podzieje. I albo będzie szło do góry, albo będzie szło do dołu. Dla nas ważny jest ruch. Ważne są zmiany. Ważne jest to, żebyśmy się adaptowali i wchodzili w to w odpowiednim momencie, tak? Więc będziemy 20 stycznia siedzieli z ręką na pulsie i kupowali albo sprzedawali według tego, co będziemy obserwować. Kilka nieprzespanych nocy się może szykować. No, ale jak już o tym myślę, to już mam dreszczyk emocji, już jestem tym mocno zajarany. To jest serio historia, że przewoziliście kupiony przez was kwas, który został wlany nie do takiej cysterny, do jakiej trzeba i przeżarło tą cysternę? Tak, to jest serio historia. Tutaj po prostu firma, podwykonawca nasz, firma logistyczna zapewniła złą cysternę, która po prostu nie była do tego przeznaczona. Ktoś popełnił błąd. To taki poważny błąd. Jak ci przeżera kwas cysternę, to już jest grubo. Tak. Grubo, nie mogłem uwierzyć. Dostałem tego newsa, że nasz kwas się rozlał gdzieś na autostradzie w Niemczech, czy gdzieś w środku Europy. Nie mogłem w to uwierzyć, ale tak było. Nie została wam jakaś plama po tym? Czy to było na tyle małe zdarzenie, że nikt tam wam tego nie przypisał? Nikt nie mógł nam tego przypisać, bo jakby z naszej strony my zrobiliśmy wszystko dobrze, tak? Umowa, którą zawarliśmy z daną firmą, z podwykonawcą, określała, że ta cysterna musi być zdatna do przewozu kwasów. Oni po prostu albo nie dopilnowali czegoś w dokumentach, albo chcieli po prostu zarobić i dać tańszą cysternę. Nie wiadomo, no jakby wiesz, jakby... Widziałeś zdjęcia tego zdarzenia? Tak, widziałem. Mocno to było przeżarte? Czy to jakiś taki malutki wyciek? Malutki wyciek. Czyli to nie takie spektakularne, jak sobie ktoś wyobraża, że po prostu wyciekło z całej cysterny i trochę się rozpuściło na ziemi? Nie. Brzmiało brzmi tak, brzmi to... Brzmi fascynująco. Brzmi fascynująco, ale to było tam trochę parę kropel. Na szczęście. Ale z ciekawych historii jeszcze to jak był kryzys migracyjny, jak kradli nam sery, które z samochodów. To też była ciekawa, po prostu się wiesz, wbijali do samochodów i kradli po prostu ser. Wy jesteście ubezpieczeni na to i po prostu się machacie na to ręką? Czy? My jesteśmy ubezpieczeni. Firmy transportowe, z których korzystamy, też wymagamy, żeby były ubezpieczone. Wszystko jest ubezpieczone. No bo teraz problem jest z kierowcą. Co jak kierowca miałby tego bronić, to może się wkładować w kłopoty. Nie wiadomo, kto kradnie ten ser. Kierowcy przeważnie oni nic nie wiedzą. Tak? Jakby dostają zlecenie, mają gdzieś pojechać z miejsca na miejsce. Problemem jest to, że często firmy, z których się korzysta, one logistyczne, one udają, że one mają dane samochody, którymi mogą a tak naprawdę nie mają i szukają kolejnych podwykonawców, próbując zarobić na pośrednictwie. Blefują tak samo jak wy. Tak jest. To normalna praktyka, moim zdaniem. Z uwagi na to, z jakimi dużymi biznesami robisz interesy, spotkałeś jakichś przedsiębiorców, którzy zrobili na tobie jakieś największe wrażenie? Na pewno miałeś kontakt z jakimiś właścicielami naprawdę poważnych firm. Na pewno pan Jerzy Borucki z Polmleku. Uważam właśnie, że to jest taki biznesmen, który dla niego zawsze też jego słowo jest po prostu tak jak się z nim umówisz, tak będzie. I on taką reputację ma na rynku, tak jak i ja zresztą. I dlatego ludzie go szanują. I dlatego mu ufają. I dlatego z nim wchodzą w różne deale. Bo przecież on jest już największym. Jest z tego, co tam pamiętam na liście najbogatszych Polaków, to chyba 6. miejsce w tym momencie jest. 6. albo 7.
No i jeżeli chodzi o prywatny biznes mleczny, no to w Polsce jest największy, tak? Czy jest największym prywaciarzem, tak? Także pan Jerzy Borucki, zawsze jak z nim dogadywałem jakiś deal, to tak było i to jest człowiek po prostu, który wie, co to znaczy szacunek, tak? Pan Dariusz Sapiński z Mlekowity też bardzo mi się, jego agresywny styl też mi się podoba. Agresywny styl to znaczy? Agresywny styl, no generalnie przejmuje po kolei te małe mleczarnie, wchłania je po prostu. Zresztą tak jak pan Borucki, oni ze sobą tak naprawdę trochę rywalizują, tylko że Mlekowita jest spółdzielnią, a Polmlek jest prywatną, ale tak naprawdę oni grają w tej samej grze o to, żeby... No jest jeszcze Mlekpol, tak? Tam to też jest bardzo, bardzo, bardzo taka szanująca się firma, Mlekpol Grajewo. No ale tam ludzie, z którymi handlowałem, jeszcze tradowałem, już chyba nie pracują, także już są inni ludzie, tak? Czyli mówisz, że agresywny styl wchłaniania innych firm cię imponuje? Może, no po prostu... może nie to, że imponuje, ale tak na tym polega ten biznes. No tutaj jakby albo grubo, albo wcale. No. Jakby nie ma miejsca na słabości. No. Tutaj słaby oznacza nierentowny. Nierentowny oznacza, że trzeba go przejąć. No fajne masz środowisko do tego, żeby sam siebie rozwijać jako przedsiębiorca. Jak masz kontakt z takimi ludźmi, to czasami jedno słowo, jedno zdanie pada i bardzo dużo z tego wyciągasz, co? Tak, bardzo dużo się od nich nauczyłem. Na pewno. No i ciekawe jest to, że robi na tobie wrażenie renoma, że jeśli ktoś ci coś powie i później wiesz, że tak będzie, to jest taka rzecz, która nie aż tak często niestety się zdarza i ważne, żeby coś takiego mieć i zauważam to w tym, co opowiadasz, że robi to na tobie wrażenie, więc to rzeczywiście jest dla ciebie ważne i domyślam się, że ty się sterujesz. Nawet pamiętam, że wspólnie z panem Jerzym Boruckim mieliśmy jakieś deale, pozawieraliśmy, jako broker współpracowałem i pamiętam na przykład, były to deale czasami niekorzystne dla niego i były głosy, tam się pojawiały jakichś doradców, żeby się z tej deali jakoś wymiksować albo żeby z nich zrezygnować, ale pan Borucki powiedział, że nie, że trzeba jakby, no szacunek dla niego, tak? Czyli zrobiłeś go. Udało ci się sprzedać, dopiero później się zorientował? Nie. Ja byłem tylko pośrednikiem w tym przypadku, brokerem. To jeszcze zanim byłem traderem. Czyli to są twoje plany na przyszłość, że będziesz rozbudowywał i tą swoją platformę taką e-commerce'ową? Do platformy e-commerce'owej stworzyłem nową spółkę już nawet i celem tej spółki będzie wejście na giełdę. Chciałbym, żeby to była spółka giełdowa, czyli jest już Foodcom SA e-commerce, tak się ta spółka nazywa, no i tutaj będę szukał inwestorów. Tutaj akcjonariat musi być inny niż w tej spółce, w tej naszej głównej spółce. Także tak, chcę naprawdę zrobić coś wielkiego. Tego ci życzę w takim razie. Imponująca historia, no i imponujący rozmiar twoich działań. Więc bardzo mi się podoba. Mega lubię rozmawiać z takimi ludźmi jak ty, no bo to jest zawsze taki boost pokazujący, że są ludzie, którzy robią naprawdę duże rzeczy i właśnie mam wrażenie, to co powiedziałeś na początku o pewności siebie, myślę, że to jest mega ważne, że po prostu pewność siebie jest ważna, zwłaszcza w sytuacji, kiedy masz kontakt z klientami. To jest bardzo ważne, bo samą pewnością siebie da się dużo załatwić. Czasami możesz czegoś nie wiedzieć, ale jesteś pewny siebie i przez to jesteś w stanie dogadać coś z klientem, nawet właśnie mając jakieś braki wiedzy, ale nie do końca to pokazujesz. Więc fajnie się rozmawia z kimś takim, no bo to jest zawsze, tak jak powiedziałem, taki boost motywacji do tego, żeby działać i że można robić dużo większe rzeczy niż się do tej pory wydawało. Wiesz, odnośnie tego, co powiedziałeś, czasami przychodzą goście, którzy są goście albo panie, albo panowie, którzy są, wiesz, atrakcyjni, przystojni, pewni siebie na początku właśnie i mają, wiesz, myślą, że są, wiesz, fafa-rafa i potem 3-4 dosłownie rozmowy, gdzie ktoś po prostu jakiś rekin ich sprowadzi na ziemię, pokaże im w paru zdaniach, że po prostu on się na tym nie zna i nagle ta cała ich fasada pryska po prostu jak takie lustro i nagle oni są już zbitymi psami i rezygnują. To ta pewność siebie to nie może być, wiesz, coś sztucznego, takiego udawanego, to nie może być jakaś poza. To musi być coś, co naprawdę, to musi być taka siła wewnętrzna, tak? I taka właśnie, jak powiedziałeś,
nie dać się zbić z tropu, nie dać się, nawet jak czegoś nie wiesz, to bardzo dobrze właśnie to ująłeś, nawet jak czegoś nie wiesz, ja uczę tego tyle, nawet jak czegoś nie wiesz, to albo spróbuj tak poprowadzić rozmowę, że wiesz, a jak nie wiesz naprawdę i już nie jesteś w stanie dłużej tego ukrywać, to mówisz, okej, dobra, ten produkt nie jest moim pierwszym produktem, tak, handlujemy nim jako firma, robimy w nim dużo, mam kolega koło mnie, który tu siedzi, jest największym kotem w Polsce i on za chwilę wszystko mi powie, tak? Ale nie można zapędzić się ten kozi róg i powiedzieć, sorry, nie wiem, głos się nie może zacząć łamać, wiesz, jakby to wszystko chodzi o tą grę, te testowanie, to obwąchiwanie, tak? Jest tylu skamerów, jest tylu amatorów w tej branży, że te wilki, że oni po prostu od razu mają ten mechanizm obronny i wiesz, od razu testują, tak? Testują, wiesz, zadają różne pytania, wiesz, jakieś podchwytliwe pytania, albo po prostu są na przykład czasami niemili bardzo. I patrzę, jak ci ludzie wtedy się zachowują, tak? Różne są metody, no. No i ta pewność siebie też jest zawsze względem czegoś, więc jeśli przychodzi ktoś z takiego, powiedziałbym to, lejtowego środowiska i jest pewny siebie dlatego, bo wcześniej wygrywał rozmowy z ludźmi, którzy są po prostu słabi, no to ma tą pewność siebie, ale jak pójdzie do środowiska, gdzie są właśnie orki i rekiny, no to szybko się weryfikuje, że kurde, nie jestem taki dobry. Jak ktoś przychodzi z takiego środowiska, gdzie rzeczywiście musiał się wykłócać całkiem poważnie, no to później przechodzi do drugiego środowiska, gdzie musi się wykłócać całkiem poważnie, nie jest zdziwiony tym. A nawet jak ktoś z nim wygra, no to powie sobie, dobra, no jedną walkę przegrałem, jutro kolejny dzień. Będę próbował dalej. Dokładnie. I dlatego właśnie ludzie często, tak jak mówiłem, z B2C często się nie sprawdzają, bo oni są jakby nauczeni, że ciągle trzeba być miłym. I jakby nagle sytuacja, że ktoś nie jest miły i że czegoś żąda i zadaje podchwytliwe pytania i zapędza ich w kozi róg, oni nagle po prostu głupieją i w ogóle nie są w stanie się do tego przestawić. Tak? Także ogólnie fajnie, jak ludzie mają doświadczenie w B2B, ale też żeby nie mieli, na przykład ludzie z bardzo dużych korporacji się bardzo rzadko sprawdzają. Takich jak Nestle, takich jak Pepsi, Mars i tak dalej, bo to są ludzie, oni sobie siedzą na jakimś jednym stanowisku, tak, zakupują jakiś towar, 3 telefony wykonają i tyle. Jakby... Taką ciepła posadka w dużej korporacji, 20 lat na jednej pozycji sobie tak siedzisz i się nie musisz niczym przejmować. Zrobiłeś wynik? Zrobiłem. Dobrze. No, kolejne pół roku. Nawet nie wynik, bo ci ludzie, którzy mają, wiesz, czy wynik, zrobiłeś, oni często nawet nie są rozliczani w kategorii wyniku, bo taki Mars, na przykład, wiesz, masz zakupowca w Marsie na przykład. Czy Mars to jest przykład oczywiście. Mars mówisz o tych batonach? Tak. O tej firmie, która produkuje batony. I wiele innych rzeczy. Na przykład taki zakupowiec w Marsie, Marsie, dobra, nie jak jakakolwiek inna firma, często nie ma jakby bonusu za to, że dobrze, albo z jakiejś innej firmy, tak, nie ma bonusu za to, że dobrze kupi towar. On po prostu musi kupić towar, to musi się spinać, ma jakieś widełki i tak dalej. Więc co on robi? No on chce, żeby utrzymać tą posadkę, więc jakby robi to, co musi robić i próbuje nie wychylać się poza jakby schemat, tak? Gra bezpiecznie. Tak, więc ci ludzie z tych dużych korporacji, czy z jakiegoś Cargilla, nie wiem, czy takiej firmy Cargill, tak? To są takie firmy, właśnie wielkie firmy. Wszystkie firmy, z którymi ty pracujesz, to ja najprawdopodobniej nie będę ich znał, bo ja nie mam dostępu do takich firm, bo one mnie w ogóle nie interesują. Tak. Ewentualnie ich podbrandy, które wypuszczają na rynek. Tak jest. No na przykład, wiesz, Cargill to jest jedna z takich z większych firm, która ma ponad 200 miliardów dolarów obrotu. Oni jakby, ci ludzie, co pracują u nich, oni są stworzeni, jakby mają robić jedną rzecz w określonych warunkach, w określonym czasie. I przychodzą do mnie, gdzie dostają bardzo dużo wolnej ręki, mogą improwizować, muszą połączyć kropki, muszą być kreatywni. I oni głupieją, oni mówią, to jest praca dla mnie. Nie? Więc my szukamy. Nie dziwię się, że na początkowo nazywałeś tych ludzi wilki, bo to jest dobre określenie, że szukasz takich wilków po prostu. Młodych wilków. A czy wy płacicie jakieś podstawy, czy tylko prowizyjnie są u ciebie rozliczani ci traderzy? Ja bym ich nazwał salesami, ale ty ich nazywasz traderami. Wiesz co? A dlaczego byś nazwał ich salesami? Bo to są ludzie, którzy sprzedają. Ale też kupują. Jakby oni, dlatego właśnie ludzie, którzy przychodzą do nas z samej sprzedaży, z salesa, często się nie sprawdzają.
bo oni mają towar, na przykład, masz gościa, który pracuje w Wedlu i on ma za zadanie sprzedać produkty Wedla. Większość klientów Wedla zna Wedla. I nie trzeba robić żadnej sprzedaży. Jakby oni chcą kupić ten towar. On tylko się porusza w jakichś widełkach i tylko to robi. Więc jakby jego doświadczenie nie jest wystarczające do tego, żeby robić to, co my. Tutaj tworzysz niejako jakby rzeczywistość. Jest tysiące różnych produktów i ty znajdujesz kupca i ty znajdujesz sprzedawcę i łączysz te kropki. To jest zupełnie co innego. To jest trading. Tutaj akt zakupu jest równie ważny, co akt sprzedaży. Ale najważniejszy jest ten proces myślowy, żeby połączyć. Tam w Norwegii akurat mamy tanią witaminę C w tym momencie, tak? A tamten w Hiszpanii szuka witaminy C. I trzeba nagle to połączyć. Wiesz, i jakby te połączenia, które tworzymy są, jakby ponad 80% transakcji naszych jest w ogóle poza Polską. Czyli kupujemy w kraju poza Polską, sprzedajemy w kraju poza Polską. Więc to jest taka praca, tych ofert mamy spotkania codziennie, każdy mówi o najciekawszych ofertach i wiesz, i trzeba mieć tą bystrość umysłu, żeby szybko połączyć fakty. Tak? O to chodzi. W każdym razie, kupuję w takim razie określenie tradera. Dziękuję. Cieszę się, że udało mi się sprzedać. Coś sprzedałem w końcu. Dawno tego nie robiłem. Oni są rozliczani tylko prowizyjnie, czy mają podstawę? Mają podstawy, które zapewniają godny byt, ale wiadomo, że chciałbym, żeby większość zarobków pochodziła z prowizji. Tak, i do tego dążymy. Dlatego dajemy bardzo wysokie prowizje. Na początku jest to 10% od wypracowanego zysku dla firmy, potem dochodzi maksymalnie do 20%. Ten procent stopniowo się zwiększa. 20% to mają tylko partnerzy najlepsi. Crème de la crème. Grube pieniądze można u was zarobić. Najlepsi zarabiają grube pieniądze. Bardzo grube pieniądze. Nawet... Możesz powiedzieć, jakie widełki zarabiają najlepsi? Mogę. Najlepszy trader w zeszłym roku zarobił 11 milionów dla firmy i z tego ma 20% prowizji. A taki średni trader? Średni trader, no to postawmy jako średniego tradera. No mamy tak, żeby tak zwane survival minimum, czyli żeby się utrzymać w firmie, to co oczekuję po roku, to jest 4000 euro zysku tygodniowo. To jest survival minimum. Jak ktoś nie generuje takiego zysku, to jest obciążeniem dla nas, bo mamy bardzo duże koszty związane z obsługą, back-office'em, reklamą, wszystkim, tak? Kosztów jest bardzo dużo, więc trader musi generować, że na każdego tradera mniej więcej przypada jedna osoba back-office'u. Koszty też biur są bardzo wysokie, bo mamy w bardzo najlepszych lokalizacjach, w miastach, tak? W Miami. W Miami nie trzeba dużo tego tłumaczyć. Tak, także to są bardzo duże koszty, więc żeby to się wszystko spinało, no to trader musi 4000 euro tygodniowo minimum zrobić, to jest to minimum do przetrwania. Potem, żeby dojść do seniora, musi zarabiać średnio 8000 euro tygodniowo w okresie 6 miesięcy. Czyli to nie jest tak, że patrzymy styczeń, wiesz, od 6 miesięcy od stycznia i w takich widełkach się podaje, tylko musi wykazać, że od tego okresu do tego zarobiłem minimum 8000 euro. Więc może zrobić to w 3 miesiące, tak? Bo jeżeli zarobi w 3 miesiące średnio będzie miał 16 000 euro, to robi to. Bo to wychodzi 8000 na ten. I wtedy... Fajnie, bo można u ciebie zrobić na etacie bardzo duże pieniądze. To nie zdarza się aż tak często. I tak czytałem, że Radek Sikorski zarabia, pokazał teraz swoją wypłatę, że dostaje 9900 zł netto. No to senior traderzy u mnie zarabiają kilka razy tyle. Senior traderzy. A nie mówiąc o partnerach, którzy jakby zarabiają naście razy tyle. Jak to, czy 10. Jak to, czym się zajmujesz, wpłynęło na to, jak sam robisz zakupy? Jak idziesz do supermarketu? Wiesz co, nie robię zakupów, robię zakup przez internet. Korzystam z Liska. Czyli w ogóle nie chodzisz tak normalnie do sklepów? W ogóle. Czasami chodzę tylko po ryby i po mięso, żeby wybrać sobie jakieś fajne kawałki ryb i mięsa, a tak to wszystkie takie inne, jakby takie codzienne rzeczy, to Lisek albo Bolt Market. I tam wszystko można tak dostać? Nigdy tego nie używałem.
Naprawdę? Nie, no to doskonale działa. Lisek w 15-20 minut do twoich drzwi. No dobra, ale załóżmy, że chcę kupić banany i wrzucam banany w Liska. Skąd ja wiem, czy dostanę dobre banany? W Lisku akurat taką reklamę robię Liskowi, ale dobra. Akurat lubię tą. Zresztą dobrze, polski kapitał, niech się bogacą. Niech się niesie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Liska i Kulczyka. Także w Lisku akurat, co do bananów, odpowiadając na twoje pytanie, możesz sobie wybrać, czy chcesz banany niedojrzałe albo dojrzałe. Okay. I jak przychodzą, na przykład, ja kupuję i takie, i z tych dojrzałych, bardzo takich czarnych robimy z żoną banana bread. Nie wiem, czy kojarzysz banana bread. No, pyszna rzecz. Ale czyli nie dostałeś żadnej paranoi odnośnie tego, żeby sprawdzać wszystko, z czego jest wyprodukowane? No, staram się praktycznie w ogóle nie jeść żywności bardzo przetworzonej. Tak? Staram się jeść, gotujemy w domu, sam gotuję często, żona gotuje, cały czas gotujemy. Albo chodzimy do restauracji jakiś tam, ale staramy się nie jeść. Staram się nie jeść rzeczy, które mają w składzie, 20 różnych i tak dalej. Jakby staram się zdrowo odżywiać. A zrobiłeś to na skutek tego, czym się zajmujesz, czy po prostu przykładasz uwagę do tego, co jesz? Po prostu staram się prowadzić zdrowy tryb życia. No bo zawsze są jakieś zboczenia zawodowe i zastanawiałem się właśnie, czy ty handlując produktami, z których później są tworzone inne przetworzone produkty, czy przypadkiem właśnie nie dostałeś czegoś takiego, że za bardzo przykładasz do tego uwagę, ale z tego, co mówisz, to nie do końca. Może 12 lat temu, jak zaczynałem, to miałem przez pierwszy rok takie zboczenie, że patrzyłem na każdą etykietę. Zresztą to też bardzo dobre dla traderów była szkoła. Jak już nie mieli pomysłu, no wtedy jeszcze nie było tak sztucznej inteligencji, gdzie teraz zagaduję do czata GPT, zrób mi listę 20 największych kupców kakao w Czechach od 1 do 20 i on mi wypluwa tą listę w 30 sekund. Teraz już tak to działa. Natomiast wtedy to na przykład jedną z technik było to, że wysyłałem traderów do supermarketu i kazałem chodzić po całym supermarkecie pół dnia i oglądać z tyłu etykiety, jakie są składniki w tym i zapisywać, jaki towar do jakiego producenta można zaoferować. W twojej branży to musi tak działać, bo tych kupców największych kakao dosyć łatwo zlokalizować, co? Teraz tak. Kiedyś to nie było takie proste. Dobra. Zapytałem cię dzisiaj o wszystko, o co chciałem. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię szukać w internecie, gdyby ktoś chciał ciebie gdzieś zlokalizować. Zapraszamy na foodcom.eu albo foodcom.pl i tam można się z nami skontaktować, czy co do pracy. Mamy tam zakładkę co do pracy, mamy marketing, także z odpowiednimi ludźmi można się kontaktować. A z ciebie, z tego co widziałem na LinkedInie, można znaleźć? Tak. Dobra, super. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Cześć! Nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19:00. Widzimy się.